Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdistriget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdistriget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 3 czerwca 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie 99. odcinek Nurdistriget NT Live. Kłaniam się nisko, to jest fantastyczna sytuacja, kiedy już za moment, już za chwilkę będziemy mogli się spotkać i strzelić sobie tak zwaną setkę z NT Live i dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnym temacie, bardzo ciekawym i jest to dla mnie wielka przyjemność. Dzisiejszy odcinek, który przygotowaliśmy dla Państwa, jest odcinkiem sponsorowanym, jest odcinkiem, do którego zaprosiliśmy Falk Medycynę, który zaufał nam, który zaufał naszemu zespołowi i zdecydował się na przygotowanie bardzo ciekawej audycji. Ale zanim, drodzy Państwo, ta audycja, nasz gość dojdzie tutaj do nas, do studia, bo już wiemy, że biegnie, bo jest w bardzo szczególnym miejscu, to pozwolicie, drodzy Państwo, że odniosę się oczywiście do naszych stałych współorganizatorów wydarzenia, jakie mamy dzisiaj okazję dla Państwa przygotować. Jest z nim m.in. Marcin Wojcieszak z Lucas Felcher, jest sam nasz gość, który wsparł nas bardzo mocno swoją wiedzą i zobaczycie, drodzy Państwo, że tej wiedzy jest ogromnie dużo. Jest oczywiście z nami Falk Medycyna, profil na Facebooku. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dzisiejszą audycję realizuje sekretarz naszej redakcji, pani Jagoda Nowa, której ogromnie dziękuję za to, że jest z nami, czuwa merytorycznie nad tym wszystkim, co dzieje się na naszej antenie. Właśnie, drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że po 4 latach decydujecie się na współpracę właśnie z nami. Taką komercyjną, taką biznesową, bym powiedział, gdzie możemy przygotować wspólny content, który chcemy Państwu zaprezentować i dziękuję za to. To jest ogromny, wielki mandat zaufania, ale też mam takie poczucie, że wracają do nas pewne rzeczy, które wypracowaliśmy przez ostatnie 4 lata. 99 odcinków takich regularnych, do których zapraszamy różnych gości, ale dzisiaj również bardzo się cieszę na te odcinki, które realizujemy w ramach projektów bardzo na żywo, BNZ, w różnych spotkaniach, różnych wydarzeniach wyjazdowych. O tych wyjazdowych mogę Państwu powiedzieć już teraz, już na początku, że właśnie 11 czerwca o godzinie prawdopodobnie 19 będziemy realizować 100. odcinek NT Live i będziemy gościć 2 wspaniałych profesorów. Pana profesora Roberta Jerzego Ładnego i pana profesora Roberta Gałązkowskiego. I właśnie panowie będą naszymi gośćmi, tak więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do wysłuchania 100. odcinka NT Live. A dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy z gościem, który ukończył studia licencjackie z ratownictwa medycznego oraz studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest także absolwentem Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych z zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. Nasz gość jest pracownikiem, przedstawicielem duńskiej firmy, tak naprawdę duńskiej. Dlaczego? Bo firma Falk Medycyna ma swoje duńskie korzenie, ale również w Polsce od wielu lat funkcjonuje. Właśnie Falk Medycyna, nasz gość, zajmuje stanowisko dyrektora do spraw medycznych i sprawuje pieczę nad funkcjonowaniem blisko 140 ambulansów w Polsce. Jednocześnie nasz gość piastuje funkcję pełnomocnika Zarządu do spraw zintegrowanego systemu zarządzania, a swoje zadania jako ratownik medyczny wykonuje w zespołach ratownictwa medycznego i zespołach transportu
medycznego. Nasz gość jest również rzecznikiem prasowym Falk Medycyna, spółka z o, a Państwa i moim gościem jest pan magister zdrowia publicznego zaprzyjaźniony z EnteLife, Michał Winter, którego najserdeczniej witam w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór, drogi Michale. Halo, czy my się słyszymy? Teraz. Tak, Jacku, słyszycie? Dobry wieczór, Jacku, dobry wieczór, słuchacze i widzowie EnteLife. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z pięknego dzisiaj studia zaaranżowanego na 7. Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego w Legnicy. Wspaniale, bardzo się cieszę, że jesteś w Legnicy, że jesteś z Tomkiem i z całą ekipą. Zazdroszczam Tobie ogromnie i żałuję bardzo, że nie możemy tam być. Mam nadzieję, że w 2 zdaniach opowiesz, jak Twoje wrażenia za moment, ale za chwilkę oczywiście pozwolisz, odniosę się do naszych wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami, już nas pozdrawiają. Zachęcam, drodzy Państwo, żebyście w tym momencie napisali, gdzie nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. To jest niesamowite, że jesteście z nami. Bardzo się cieszę. Jest pani Agnieszka Bok, która właśnie w Legnicy się znalazła. Pani Agnieszko, proszę koniecznie napisać, jak wrażenia. Jest też Ryszard Stykowski. Drogi, szanowny panie Ryszardzie, również pozdrawiamy. Bardzo się cieszę. Jest Wiktor Kotwica, który tym razem w wakacji w gorącej Chorwacji się znalazł. Łukasz Derkacz, serdecznie witamy, pozdrawiamy Ciebie, drogi Łukaszu. Nysa, kolejne miejsce to Giżycko, Białystok, Giżycko i OSP Żarki. Dzień dobry, panie Rafale, Robercie, kłaniam się nisko. No i tak jak wspomniałem, zazdroszczę ogromnie, Michał, że no jesteś w Legnicy. No powiedz, jak tam jest w tej Legnicy? Kilka zdań jakiegoś podsumowania z pierwszego dnia. To jest tak naprawdę początek. Jutro jest oficjalne otwarcie, dzisiaj są warsztaty i zapoznanie się, kilka wykładów otwierających i seminariów, natomiast to jest zawsze przepiękna, rodzinna atmosfera ratownicza. Jest bardzo fajnie, są stałe osoby, które przyjeżdżają, ale są też nowe osoby i nowe twarze, które wymieniają się swoimi doświadczeniami, kontaktami. Ja z całego serca polecam to sympozjum, polecam organizatorów, bo są to jedni z najfajniejszych, najlepszych organizatorów, jeżeli chodzi o merytorykę i tą część taką pozamerytoryczną, także nic, tylko przyjeżdżać co roku do chłopaków z Legnicy. Ja tylko powiem tak, że jeżeli ktoś chciałby się zapisać do Legnicy na to sympozjum, to musi bardzo szybko uważać, bo zapisy rozchodzą się w ciągu 1 godziny, a serwery zaraz po uruchomieniu zapisów się wieszają zawsze i zaczynają. Także to jest walka o miejsca niesamowite. Ale przepiękne miejsce, bardzo fajne i super zorganizowana impreza. A wejściówek u koników nie dostaniesz, prawda? Niestety nie, tego nie ma. A powiedz mi, a co jest takiego szczególnie wyjątkowego w Legnicy? Przyglądasz się tej imprezie już pewnie od samego początku. Co jest w Legnicy takiego, czego nie ma w innych wydarzeniach? No bo zgodzisz się ze mną, że tylko w tym tygodniu odbywa się przynajmniej kilka dużych wydarzeń w Polsce. W przyszły tydzień będziemy w Grudziądzu. W tym tygodniu jeszcze konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. No ale właśnie, gdybyś mógł w 2 zdaniach powiedzieć, dlaczego to miejsce jest takie szczególnie wyjątkowe. Pierwsza sprawa to są właśnie organizatorzy, którzy są mocno otwarci na luźną współpracę, nie są gdzieś jacyś usztywnieni, no i przede wszystkim atmosfera, tak? To jest bardzo mocno rodzinna atmosfera, nie ma jakiejś takiej mocnej sztampy, która nieraz na niektórych konferencjach jest wyluzowana atmosfera i wszyscy czują się jak u siebie. Fantastycznie. Michał, a powiedz mi, może nie dlatego, że odcinek mamy sponsorowany i tak jak powiedziałem na początku, cieszę się z tego powodu ogromnie, ale czy jakąś rolę Falk Medycyna odgrywa również w ramach tego wydarzenia, w którym dzisiaj tam jesteś, czy jesteś tam stricte dlatego, że chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe, czy dlatego, że lubisz chłopaków? Zacznę od tyłu, czyli podnosić swoje kompetencje jak najbardziej, ale druga strona to jest taka, że 2. rok z rzędu jesteśmy partnerem, sponsorem tej konferencji jako Falk Medycyna, więc pomogliśmy kolegów w organizacji tak pięknego przedsięwzięcia i myślę, że będziemy robili to też w przyszłości, żeby wspierać takie inicjatywy właśnie jak forum w Legnicy, a wiem, że koledzy nie poprzestają na tym, co zrobili tylko teraz, ale za chwilę będą dalej się rozwijać jeszcze w tym roku, w trochę może innej branży około ratowniczej, ale też będą robili to na podobnym jakby schemacie organizacyjnym. Nie zdradzę szczegółów, bo nie mogę zdradzić szczegółów, bo tam będziemy też partnerem tej konferencji, ale serdecznie już z tego miejsca zapraszam pewną grupę zawodową. Michał, wspomniałem na początku, że jesteś rzecznikiem prasowym Falk Medycyna. Powiedz mi,
co to daje firmom, instytucjom wspieranie tego typu wydarzeń? Czy jest tylko i wyłącznie kwestia wizerunkowa, żeby można sobie coś, nie wiem, tam od podatku odpisać? Czy ma to ogromne znaczenie dla firm, żeby wspierać takie lokalne inicjatywy, a szczególnie firmy, które związane są stricte z medycyną stanów nagłych? Odpowiem Ci, Jacku, to są naczynia połączone, tak? A więc to, że my wspieramy kolegów i jesteśmy tutaj, spotykamy się, są tutaj też, jest gro naszych ratowników medycznych, pracowników naszej firmy, gdzie tak naprawdę mamy jeden raz w roku czy 2 razy w roku możliwość spotkania się na takiej konferencji na żywo, ze sobą porozmawiania, wymieniania się doświadczeniami, spostrzeżeniami różnymi, bo zgoła jest inna specyfika pracy, powiedzmy, na Pomorzu, a zgoła inna specyfika pracy w centralnej Polsce u mnie. A więc to oprócz tego, że my sponsorujemy, możemy się spotkać z tymi ludźmi, to wymieniamy się doświadczeniami, ciekawymi spostrzeżeniami z ich pracy jednych czy drugich osób, które potem przedkładamy gdzieś na, nie wiem, zmianę procedury, etc., etc. A powiedz mi, czy to jest jedyne wydarzenie w Polsce, w którym, tak powiem potocznie, maczacie swoje palce, czy jest tych wydarzeń więcej? Bo kiedy wejdziemy do nas na stronę, to można między innymi znaleźć, że taką informację, że wspieracie lokalne społeczności. To można pod to podpiąć, czy to są zupełnie inne rzeczy? Nie, to są dwie różne rzeczy. Tak naprawdę z tym podpięciem społecznym my teraz dopiero startujemy. Za chwilę będziemy wspierali różne inicjatywy społeczne, o których niestety nie mogę powiedzieć teraz, bo jest to na etapie dopiero gdzieś załatwiania organizacji całego, więc nie wyciągniesz ode mnie tych informacji, ale wkrótce się pojawią te informacje. A już myślałem, że coś gorącego będę mógł dzisiaj sprzedać, bo ostatnio się tak dzieje, że w trakcie naszych audycji, wyobraź sobie, że nasi widzowie, słuchacze albo goście, którzy byli kiedyś u nas w Entelive, sprzedają nam informacje, tak profesor Nadolny opowiadał, parę innych osób ciekawe rzeczy, no i dzisiaj ta informacja, która spadła do mnie, na nas jak grom z jasnego nieba od pani Justyny Sochackiej, pani rzecznik prasowej LPR-u, że pan dyrektor Marcin Podgórski będzie gościem Entelive, wspaniale 12, jeżeli dobrze pamiętam, czerwca, to jest środa o godzinie prawdopodobnie 9 rano, tak więc pierwszy wywiad z panem dyrektorem, z Marcinem, którego ogromnie szanujemy, bardzo się cieszę. Chyba się znacie z panem Marcinem, prawda? Znaczy nie jesteśmy na ty, nie znamy się bardzo mocno, ale wiem, który to jest pan dyrektor Marcin, wiem jak wygląda, kiedyś mieliśmy okazję chyba zamienić 2 czy 3 razy słowo, natomiast przy okazji następnej konferencji, która jest za tydzień w Grudziądzu, z miłą chęcią poznam bardziej, wymienimy się swoimi doświadczeniami, a być może zawiąże się jakaś współpraca w kwestii właśnie Critical Care Transport pacjentów naszych w Polsce. No bo właśnie, przechodząc do jakby tematu naszego dzisiejszego spotkania, przed chwilką użyłeś tych słów anglojęzycznych. Dlaczego one mają takie użycie? I my też zatytułowaliśmy dzisiejszą audycję Critical Care Transport w Polsce i oczywiście Michał Winter w Entelive i Falk Medycyna w Entelive, więc będzie się to zamiennie pojawiało. Ale dlaczego akurat ten element, ta wasza działalność jest na tyle dla was ważna, że zdecydowaliście się przygotować z nami odcinek praktycznie w większości poświęcony tej kwestii? Jakby Critical Care Transport to był taki trochę wybieg, powiedzmy, marketingowy, żeby bardziej podkręcić temat naszej dzisiejszej audycji. Tu chodzi głównie o zespoły transportu medycznego. W Polsce nie ma takiego nazewnictwa jak Critical Care Transport, ale to jest taki twór, który gdzieś tam kiedyś 4 lata temu urodził się w głowach decydentów w NFZ-cie i w Ministerstwie Zdrowia. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy możemy mówić w Polsce o zespołach transportu medycznego, które gdzieś raczkują i za chwilę chcielibyśmy, takie jest moje marzenie osobiste, we współ z kimś, z jakąś grupą osób doprowadzić do takiego stanu, żeby właśnie nazywać to Critical Care Transport z prawdziwego zdarzenia, na wzór tego, co mamy gdzieś za granicą w krajach europejskich czy w krajach dalszych, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Także dlatego taka nazwa, tak żeby przykuć troszeczkę uwagę. To był wybieg marketingowy z mojej strony. Mam nadzieję, że to się uda nam i swój sukces osiągniemy jakiś w tym. A powiedz mi, a to nie jest trochę tak, że ktoś by powiedział, że nad wyrost nazywamy pewne kwestie, które już są od wielu lat. Przecież transport sanitarny, każdy by powiedział, to znamy. Od wielu, wielu lat mamy karetki transportowe w systemie państwowym czy prywatnym, bo firma jest firmą prywatną, tak jak powiedziałem, korzenie duńskie. O tym za chwilkę pewnie powiesz za moment, jak opowiemy sobie trochę o historii, ale czy to też nie będzie miało takich skojarzeń, jak na przykład zielona teraz zmiana, taki greenwashing, musimy nadać jakąś
ciekawą nazwę, no ale tak za tym się nic nie kryje. Można to zrobić tak 1 do 1, czy za zespołami transportu medycznego, za CCT kryje się znacznie więcej, znacznie bardziej? Znacznie więcej, na pewno za granicą. U nas w Polsce to powiedzmy raczkuje, trochę kuleje gdzieś jeszcze. My dążymy do tego, żeby właśnie to się nazywało Critical Care Transport z prawdziwego zdarzenia, żeby to zupełnie inaczej wyglądało, żeby inaczej wyglądały ambulanse, ich wyposażenie, żeby były trochę inne kwalifikacje ratowników medycznych czy pielęgniarek, którzy tam pracują w tym wszystkim, no ale to za chwilę o tym opowiemy na pewno, do czego chcielibyśmy dążyć, jaki mamy cel, tak żeby stać się jakimś prekursorem tych działań. I właśnie to dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby nakreślić stan obecny teraz, dzisiaj rzeczywisty, jaki mamy w kraju po tych 3-4 latach od momentu wprowadzenia zespołu transportu medycznego, a do czego chcielibyśmy dążyć na przykład za 5, za 10 lat, czyli chciałbym, żebyśmy postawili sobie takie kamienie milowe, do których będziemy krok po kroku szli w jakiejś grupie osób, bo samodzielnie tego się nie da zrobić niestety, a więc jest potrzeba zespołu, potrzeba ludzi, którzy pomogą w tym działaniu. O przyszłości, o tych rekomendacjach, jakbyś to wszystko widział z punktu widzenia ewolucji zespołów transportu medycznego, CCT, kompetencji ludzi, którzy powinni zajmować stanowiska takich medyków w takich zespołach, za moment, to mamy też przygotowane, ale jakbyśmy, kiedy wejdziemy na stronę internetową waszej firmy, no to tam jest napisane, że bogata historia firmy Falk zaczęła się w Danii, a jej początki sięgają jeszcze XIX wieku. To też chwyt marketingowy, czy to są fakty? Nie, to jest prawda. Dokładnie 3 października 1884 w Kopenhadze był duży pożar Pałacu Królewskiego. I wtedy 20-letni Sophus Falk, czyli Sophus imię, Falk nazwisko, zobaczył, że ta straż pożarna za bardzo sobie tam nie radziła, ten pożar był duży, ogromny i w jego głowie zrodził się pomysł utworzenia takiej powiedzmy ochotniczej straży pożarnej, tak żeby wspomóc te jednostki Państwowej Służby Straży Pożarnej, no i na wzór tego w głowie cały czas rodził się ten plan i w 1906 roku, 3 października utworzył taki pierwszy korpus w rocznicę tego pożaru, korpus Straży Pożarnej, która pomagała właśnie w gaszeniu gdzieś tych wszystkich zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej. Później dalej rozwinęło się to o karetki. Falk w Danii wykupił jedną z większych firm, która upadała i rozwinął tą pomoc taką przedszpitalną, ten cały prehospital i w dalszym ciągu rozwijał. W pewnym momencie osiągnął moment, gdzie były 4 gałęzie. Pierwsza gałąź to była właśnie ta FIRE, czyli Straży Pożarnej, ona jest do dzisiaj i bardzo dobrze sobie radzi, nawet mogę powiedzieć, że szkoli dzieciaków od przedszkola już właśnie w klasach profilowych, potem w szkołach tak samo na przyszłych adeptów Straży Pożarnej. Druga jakby działka to było Falk Assistance, czyli pomoc drogowa. Trzecia działka to był healthcare, a więc przez wszelkie poradnie, pomoc doraźna, taka jak u nas. I czwarta działka, której już nie ma, to jest działka nauczania, ale nauczania głównie instruktażu i szkoleń dla ratowników morskich. 1 lutego w 1993 roku Falk AS pojawia się w Polsce. Pierwszym miastem jest Szczecin. Dlaczego akurat Szczecin? Dlaczego akurat tam? Może coś więcej można to powiedzieć? Ale to jest tak naprawdę początek. Wczesne lata 90. to wejście na polski rynek, wczesny kapitalizm. Tak, to był początek tych lat. Falk pojawił się w Polsce. Na początku był to Falk AS, potem był to Falk 4 Group, czyli ze spółką zajmującą się ochroną mienia i osób. Pojawiliśmy się w Szczecinie, bo tam akurat były dogodne warunki do pojawienia się i było blisko biura regionalnego, gdzie się osadziliśmy, blisko Kopenhagi, ja się śmieję, i blisko Danii. No tak, na południu, na północy, przepraszam, Polski. Później myśmy się rozdzielili jako spółka, więc została wydzielona grupa For Falk, zajmowała się swoimi rzeczami, natomiast został utworzony podmiot medyczny, leczniczy Falk Medycyna, który nadal jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w polskich rejestrach działających u nas. Dalszy rozwój no to było wykupienie kilku przychodni, które upadały, również w Ustce, z tego co pamiętam, Kędzierzyn-Koźle, potem prywatne pogotowie, które zajmowało się tak naprawdę komercyjnymi sprawami, umowami ze szpitalami, transportem między szpitalem, czy z domu pacjenta do szpitala, czy w drugą stronę ze szpitala do domu. W międzyczasie zdobyliśmy certyfikat jako jedni z pierwszych ISO, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne i tak naprawdę największe lata naszych sukcesów i zaistnienia na rynku to jest 2010-2011 rok, kiedy rozgrywały się konkursy na Państwowe Ratownictwo Medyczne. W 2011 roku wygraliśmy tych kilka konkursów ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i od 2012
świadczyliśmy usługi w Państwowym Ratownictwie Medycznym jako zespołu ratownictwa medycznego. Byliśmy trochę rozrzuceni w Polsce. Tych zespołów mieliśmy 63, później 69, potem znowu chcieli do 63 w 29 rejonach operacyjnych. Rozwinęliśmy jeszcze dział zabezpieczeń medycznych, zabezpieczaliśmy na przykład euro w 2012 roku, nie wszędzie, ale w Poznaniu, w Warszawie i w Krakowie, tak, w Krakowie. Dział szkoleń się rozwinął, właśnie wspomniany Alek Hepner, kolega, który wyjechał z kraju, ma swój teraz kanał podobny do Twojego, rozwijał ten dział szkoleń, kolega Marcin Soboń rozwijał ten dział szkoleń, mieliśmy umowy komercyjne, mieliśmy tak samo dużo poradni i przychodni specjalistycznych, no i nastał rok 2019, w którym na mocy ustawy niektórzy mówią o upaństwowieniu ratownictwa, niektórzy mówią o nacjonalizacji ratownictwa, zostaliśmy pozbawieni jakby wszystkie podmioty prywatne możliwości udziału w świadczeniu Państwowego Ratownictwa Medycznego. No właśnie, jeszcze po drodze tam pojawiła się taka data, w 2006 roku stulecie i 100 lat, czyli zobaczcie Państwo, jak stara jest ta firma, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, prawdopodobnie jak dobre wino. No ale właśnie, czy to nie było trochę tak, że większość ludzi się cieszyło, dobrze im tak, wykopaliśmy ich z systemu, już nie ma dla nich miejsca dla prywaciarzy, czy to jednak trochę było tak, że jednak ktoś powiedział, no kurczę, dobrze, powinna być pewna jakaś konkurencja, która powinna może, nie wiem, stawiać wyższe standardy, oczekiwania pośród pacjentów, rodzin i pracowników. Jakie wtedy były nastroje? Bo to 2019 rok, to tak naprawdę 5 lat temu, ktoś mógłby już zapomnieć, mamy już generację wręcz medyków, którzy już nie pamiętają, że byliście na rynku. Jakie wtedy były związane emocje z tym, żeście z tego systemu zostali jakby wyrzuceni? Znaczy emocje były różne. Niektórzy się cieszyli, że zostaliśmy pozbawieni jakby możliwości udziału w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Niektórzy, tak jak na przykład moja ekipa z Opoczna, gdzie byłem kierownikiem stacji, to część osób bardzo tęskni za tymi czasami, bo jako pracodawca byliśmy dobrym pracodawcą, zresztą jesteśmy cały czas dobrym pracodawcą, a więc te emocje były wśród ludzi bardzo mocno podzielone. Patrząc przez pryzmat teraz powiedzmy tych 5 lat, to niektórzy tęsknią, niektórzy, tak jak powiedziałem przed chwilą, zapomnieli o tym w ogóle, że mieliśmy miejsce i swoją historię w ratownictwie medycznym, ale niektórzy z perspektywy czasu, w momencie, kiedy jakby przeszli do innego dysponenta i u kogoś innego teraz pracują już fach medycyna, to nadal tęsknią do tego, chociaż wcześniej byli za tym takim typowym państwowym, tak? Ale to nie mnie oceniać, tak naprawdę to czas pokaże, cena sama gdzieś kiedyś wyjdzie. Ja tylko mogę w tym miejscu powiedzieć, że większość osób, które kiedyś nam robiło czarny PR tak zwany, to były osoby albo które u nas krótko pracowały w firmie, albo zostały po prostu z firmy, znaczy rozwiązane umowy z tym pracownikiem, bo coś się zadziało, tak? To są najczęściej te osoby, które nie miały w ogóle żadnej styczności i to są osoby, które robią nam ten czarny tak zwany PR. No ale przychodzi 2024 rok, dokładnie styczeń i wygrywacie konkurs na zabezpieczenie ogromnego obiektu, o ogromnym znaczeniu kulturalnym i sportowym w Polsce. Jest nim bez wątpienia jedna z największych placówek tego typu Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie przy pełnym obłożeniu to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, więc zabezpieczenie medyczne musi być również na bardzo profesjonalnym i wysokim poziomie, więc to nie można powiedzieć, że odpowiedzialność za taki projekt jest jakaś błaha, bo wydaje mi się, że jest to ogromne wyzwanie, nie tylko i wyłącznie dla Was wizerunkowe, ale jeśli chodzi o same procedury i profesjonalizm. To znaczy, ja tylko powiem, jeżeli ktokolwiek kiedyś przystępował do takiego przetargu i potem w nim siedział jakby w realizacji tego przetargu i wygranego postępowania i wiedział, jakie są obłożenia, obwarowania, za co są kary, co trzeba zrobić wcześniej, co trzeba zrobić po imprezie danej, to mógłby się złapać za głowę. To naprawdę niektórym osobom się wydaje, że zabezpieczenie medyczne stadionu, co to jest? No, kilku ratowników, kilka karetek, wchodzimy, pokazują Ci miejsce, gdzie jesteś. Nie, to tak nie wygląda. Ja niestety nie mogę mówić o szczegółach tego zabezpieczenia, bo tak jest podpisana umowa z klientem, że nie możemy o niczym mówić, ale jest to duże przedsięwzięcie logistyczne i techniczne przede wszystkim. Tak? Tam jest niesamowite obwarowanie regulaminem, wyglądem, strojem, zachowaniem, wszystkim dookoła. Pamiętajmy, że to nie są tylko standardy polskie, ale tu już wchodzą standardy europejskie i światowe, bo i są delegaci z UEFA czasami na meczach i delegaci z innych instytucji, którzy kontrolują i sprawdzają wszystkich dokładnie i potrafią się doczepić do guziczka. No właśnie, nie tylko Michał. W tym przypadku, ale innych również.
Drodzy Państwo, Michał przygotował, ma taką mini prezentację. To jest nic akademickiego. Zanim do tego dojdziemy, zobaczycie Państwo pewne rzeczy, ale ja bym chciał, żebyś w kilku zdaniach powiedział o waszych poczynaniach międzynarodowych, bo jesteście na kilku kontynentach i to nie tylko Dania, Kopenhaga, Polska, Szczecin i Warszawa, no bo Falck to ogromna, duża firma, jedna z największa chyba ratownicza firma w Europie. W kilku zdaniach, jakbyś mógł się do tego odnieść, a w dogodnym dla Ciebie czasie powiedz, kiedy te plansze będziemy włączać i na pewno się do nich odniesiemy. Tak, to jest racja, powiedziałeś o europejskiej firmie, natomiast to jest firma o zasięgu światowym, bo na dzień dzisiejszy bardzo mocno rozwijamy swoje gałęzie i swoje zespoły ratownictwa medycznego w Stanach Zjednoczonych, w Colorado, jeszcze w innym stanie, tylko teraz nie pamiętam naprawdę nazwy tego stanu, to są nasi sąsiedzi, to są Niemcy, to jest oczywiście Dania i Kopenhaga i wszystkie wyspy, które są dookoła. Mamy również swoje siedziby w Indiach, także gdzieś tam powolutku cały czas z jednego kraju wychodzimy, do drugiego wchodzimy, różnie to wygląda, ale tak, jest to firma o zasięgu światowym. Tutaj widzimy, jak... Bardzo proszę. Z różnymi dziedzinami, tak? Bo nie tylko same karetki, ale tak jak mówiłem Ci wcześniej, assistance, tak samo healthcare, tak samo opieka nad seniorami, telemedycyna, teleopieka to jest coś nowego, co zaczynamy właśnie teraz rozwijać, nie tylko na świecie, ale również u nas w Polsce. W zasadzie to dla Falcka centralnego, generalnego w Danii, to Falck medycyna w Polsce jest takim prekursorem i wzorem naśladowania gdzieś dalej. Wbrew pozorom Falck i Polska, jeżeli chodzi o telemedycynę i teleopiekę, wie więcej, trochę potrafi więcej niż kraje skandynawskie, z czego bardzo się cieszymy, że mogą czerpać wzorce nasi koledzy z Danii i z nas. To jak? Chcesz powiedzieć, że to na przykładzie polskich rozwiązań Falck Polska, Falck generalnie jako korporacja podawała te rozwiązania dalej? Nie, no, ja wiem, że sponsorujecie odcinek, ale bez kitu, tak nie mów. Ale taka jest prawda, tak robimy, zaczynamy, bo już mieliśmy jedno spotkanie, które dotyczyło właśnie teleopieki nad seniorami i nasze rozwiązania będą implementowane za granicą. A jest na to jakiś dowód, gdzieś możemy się do tego odnieść, jakieś znaleźć informacje, które stwierdzają fakty, tak jak mówimy często o EBM-ie, czy to są tylko i wyłącznie wasze poczynania marketingowego? To nie są poczynania marketingowe, tylko to są nasze poczynania, które realnie zrobiliśmy, natomiast nigdzie jeszcze to jest niesformalizowane, nie pokazane. Ja mogę na dzień dzisiejszy Wam powiedzieć i pokazać, Jacku, Tobie i słuchaczom wszystkim, co my robimy, tak? Bo oprócz tego, że zajmujemy się zespołami transportu medycznego, o których dzisiaj mieliśmy rozmawiać i będziemy rozmawiali, to zajmujemy się tak samo teleopieką. Czyli nasze Krajowe Centrum Operacyjne, które jest zlokalizowane w Warszawie, zajmuje się całodobową teleopieką seniorów poprzez monitorowanie ich i jego stanu za pomocą opasek bezpieczeństwa. Czyli senior dany ma opaskę bezpieczeństwa, ta opaska mierzy jego parametry, ciśnienie, saturację, tętno, temperaturę. Jest tam wmontowany czujnik upadku, sensor upadku. Ten senior może z nami się połączyć, powiedzieć na przykład, że ma ból w klatce piersiowej. Ewentualnie, jeżeli jego parametry się zmienią, to my dostajemy taki alarm, dzwonimy do seniora czy do opiekuna, pytamy się, czy coś się dzieje i wtedy reagujemy albo pozostawiamy tego seniora dalej w domu, informują opiekuna, że trzeba się nim zająć, albo wzywamy Państwowe Ratownictwo Medyczne i tak już wielokrotnie robiliśmy. Praktycznie nie ma dyżuru, gdzie nie wzywalibyśmy zespołu ratownictwa medycznego, bo coś seniorowi się stało, czyli jego parametry wykroczyły poza normę, nastąpił upadek, albo ma ból w klatce piersiowej, sam do nas zadzwonił. Mamy też dwa takie małe sukcesy, czyli doszło do upadku seniora w obecności świadków, opiekunów rodziny, zatrzymania krążenia. Czujnik upadku zadziałał, połączyliśmy się, instruowaliśmy przez opaskę właśnie to bezpieczeństwa rodziny, w jaki sposób mają postępować, jak uciskać do czasu przyjazdu Państwowego Ratownictwa Medycznego i udało się zreanimować tego pacjenta, przekazać dalej do szpitala. Drugi sukces to odnalezienie seniora w górach. Ten senior się zagubił, a w opaskach mamy czujnik i możliwość monitorowania, pozycjonowania tego seniora, gdzie on jest, w jakim miejscu się znajduje, a więc udało się go odnaleźć w porozumieniu z TOPR-em. TOPR odnalazł po naszych współrzędnych i koordynatach parametrów tego seniora i bezpiecznie ściągnął go z gór w dół. Także my to robimy, rozbudowujemy tą usługę dalej. Będziemy chcieli jeszcze starać się podłączyć pod tą opaskę inne urządzenia, ale to też jeszcze jest mała tajemnica.
A możemy się tak umówić, że jak już będziesz mógł na ten temat powiedzieć, ja cię nie naciągam, broń Boże, na drugi odcinek, ale z przyjemnością będzie mi i pewnie całej redakcji, którą kieruje pani Jagoda Nowak, przedstawić te fakty i podać takie wasze dokonania, bo to są dokonania między innymi polskich specjalistów zajmujących się medycyną stanów nagłych, czy pomocą przedszpitalną, łącznie z opieką senioralną. Możemy się tak umówić na takiego deala? Ja proponuję Ci, jeszcze mam kilka osób, które mają inne urządzenia albo działają trochę na innej materii, na innym polu. Ja proponuję takie spotkanie i nową audycję właśnie o teleopiece i telemedycynie w Polsce, bo jest naprawdę dużo rzeczy. My też czasami jako ratownicy medyczni tylko siedzimy w swoim tutaj miejscu, w tym zakątku jednym, fiksujemy się na swoich rozwiązaniach, nowościach, rzeczach, ale nie patrzymy szerokokątnie, co jest innego na rynku, co mogłoby nam trochę pomóc i co moglibyśmy rozwijać dalej, albo zaimplementować gdzieś, albo rozwinąć w jakikolwiek sposób. Także proponuję Ci spotkanie następne. Mam 2 albo 3 znajomych z innych firm, z innych branży, gdzie możemy naprawdę o tym porozmawiać, o tej szeroko pojętej telemedycynie, teleopiece. To ja biorę. Tutaj... To jest przyszłość, naprawdę. Wow, to czyli rozumiem, drodzy Państwo, kolejny raz potwierdza się fakt, że po strzeleniu sobie setki z NT Live nie możemy kończyć. Były takie plany, że może 100 wydań i zamykamy nasze poczynania, ale jak się chyba okazuje, drodzy Państwo, nie będziemy mogli tego zrobić. Nie wiem, jakie macie zdanie na temat naszej działalności, możecie napisać oczywiście to w komentarzu, ewentualnie w recenzji czy opiniach, ale skoro Michał Winter tutaj już podsyła mi nowe pomysły na naszą kolejną audycję, to ja się bardzo cieszę. Drodzy Państwo, za chwilkę pojawią się te linki, które w tym momencie są pokazane. Cały czas to jest informacja dla słuchaczy na Spotify, że kiedy Michał opowiadał, jest nagranie kilkuminutowe, chyba 7:35 na YouTube, gdzie można posłuchać i zobaczyć o międzynarodowej takiej działalności Falk właśnie. Ja mam jeszcze jedno małe dla Ciebie pytanie. Sam pracuję w zespole międzynarodowym. Co Tobie osobiście jako ratownikowi medycznemu, jako dyrektorowi Twojej działki i rzecznikowi prasowemu daje współpraca z ludźmi z różnych krajów? Tak osobiście, tak personalnie. Jakie masz przemyślenia na ten temat? Troszeczkę inne podejście. Wiesz, my jako Polacy to jesteśmy takim krajem bardzo mocno zabieganym. Trzeba na szybko, na już, na teraz albo na ostatnią chwilę zrobić, bez jakiejś tam dogłębniejszej analizy, bez przemyślenia dogłębniejszego, bez takiej perspektywy myślowej, co moje działanie dzisiaj spowoduje za 2 lata, za 5, za 10, za 20. My tego niestety nie robimy, albo robimy to bardzo rzadko. Natomiast ja podziwiam ludzi właśnie mieszkających w tych krajach skandynawskich, bo oni zanim coś zrobią, to oni przemyślą to dokładnie wszystko, sprawdzą, przeanalizują, sprawdzą wszystkie warianty, w lewo, w prawo, jak to może dalej się rozwijać, ten pomysł, ta procedura, którą gdzieś tam wdrożymy i dopiero po sprawdzeniu wszystkich wariantów, testach tego wszystkiego, programach pilotażowych dopiero coś wprowadzają, zupełnie mają inne podejście, nie brakuje im czasu, a u nas wszystko jest na tempo, na już, na teraz i od razu, tak? No i tego, czego mi brakuje u nas w kraju, mówiąc o wszystkim, czy o wprowadzeniu jakiejś nowej procedury, czy jakiegoś nowego rozwiązania i tak dalej, to brakuje mi współpracy. Ale współpracy takiej szerokiej, tylko nie ja ze swoim kolegą z działu na przykład albo z firmy, ale współpracy w środowisku pomiędzy, nie wiem, jednym towarzystwem, czy związkiem zawodowym, czy towarzystwem naukowym jakimś, czy jakimś mentorem, jakąś tuzą, tak żeby zapytać się kogoś, doradzić o coś, takiej kooperacji. U nas w kraju niestety jeszcze jest tak, że to, co chcę ja wprowadzić, coś, co wprowadzam, to ja chcę mieć z tego tantiemy, ja chcę mieć ordery na klatę przyklejane, że to ja zrobiłem jako ten Michał Winter, czy jako ten Jan Kowalski. I właśnie to jest dla mnie niezrozumiałe. Powinniśmy działać i współpracować i kooperować razem, tak żeby ten sukces nasz potem świętować, nie wiem, w dużym towarzystwie razem wszyscy dookoła, nie tylko jedna osoba, bo w jedną osobę i w pojedynkę czy z 2 osobami nie da się tego zrobić. Tu musi być sztab ludzi i dużo mądrych głów zaangażowanych w coś, co chcemy zrobić i wprowadzić. No oczywiście ten czas, tak? Czyli przemyślmy wszystko, czy nasze działanie za 5-10 lat się sprawdzi, albo jakie będzie ryzyko wprowadzenia tego czegoś, tak żebyśmy mogli zareagować na bieżąco na jakieś problemy, które się urodzą po drodze. Drodzy Państwo, zachęcamy do komentowania rozmowy, zachęcamy już do przygotowywania pytań, które z pewnością Michałowi będziemy chcieli zadać. Pojawiło się już pierwsze pytanie od naszego zaprzyjaźnionego Pawła Bednarenko. Paweł, witam serdecznie, ratownik na Wyspach jest dzisiaj z nami, więc mamy bardzo międzynarodowo. Jest Oslo, jest Warszawa, Polska w ogóle, jest Dania, ale też jest brytyjski NHS.
Witaj, Pawle, cieszę się, że jesteś. Zanim te pytania, to dosłownie jeszcze chwilę, drodzy Państwo, będziemy chcieli rozłożyć temat dzisiejszej rozmowy na czynniki pierwsze. Czym jest CCT, czym są zespoły transportu medycznego w takiej prostej definicji. Gdybyś, Michał, mógł nas, jak laikom, bo też nie chciałbym, żeby tylko i wyłącznie NT Live było dedykowane profesjonalistom, bo wiem dobrze, piszecie do nas Państwo w swoich komentarzach, w swoich postach, że dużo się można dowiedzieć od naszych gości. To czym według Ciebie, czym jest tak naprawdę taki CCT i jak byś mógł to definiować? CCT, czy QPTS, czyli Quality Patient Transport Services, to jest transport pacjenta między szpitalami, między ośrodkami szpitalnymi i idea taka tego CCT, czy QPTS, czy polskich zespołów transportu medycznego jest taka, że jest to transport pacjenta ze szpitala X do Y, czyli X to jest szpital o mniejszych referencyjnościach, a Y to jest szpital o wyższych referencyjnościach w celu uzyskania i dania temu pacjentowi dostępu do świadczeń wysokospecjalistycznych. Czyli na takim przykładzie polskim, powiedzmy, szpital powiatowy w miejscowości X ma pacjenta, który wymaga leczenia toraku chirurgicznego czy jakiegoś innego bardziej skomplikowanego neurochirurgicznego i jest w stanie zagrożenia życia, zdrowia, jest ustabilizowany, gotowy do transportu i musimy go transportować do szpitala o wyższej referencyjności, do szpitala klinicznego, uniwersyteckiego, gdzieś dalej. I tym jest właśnie takie czy CCT, czy QPTS, czy zespoły transportu medycznego, czyli transport pacjenta, który jest w stanie zagrożenia zdrowia życia, do szpitala o wyższych referencyjnościach. Czyli to, drodzy Państwo, jest tak, że tam tak, no właśnie ta definicja, wyższa referencyjność to jest pojęcie takie związane na każdym poziomie referencyjności jest po prostu bardziej zaawansowanie, bardziej mądrzy ludzie pracują i mają jeszcze bardziej tą rękę medyczną i ratowniczą nabitą, tak więc tak to wygląda. No i właśnie ta charakterystyka, te zadania i przeznaczenia transportów medycznych i sanitarnych w Polsce, ale też i na świecie. Tu informacja dla słuchaczy na Spotify. No to jak byśmy mogli to w kilku zdaniach opowiedzieć? Mówimy teraz o charakterystyce, tak? Tak, te wątki, które tutaj teraz się będą pojawiały na ekranie, to będzie nasza agenda do rozmowy. Tak, ja właśnie teraz widzę, tylko który mi się rozjeżdża ten tekst, to jest chyba wina tego, co rozmawialiśmy wcześniej właśnie o tym tłumaczeniu. Dobrze, czy można je podzielić, te zespoły transportu medycznego, czy to jest tak, że do każdego do każdego zadania, do każdego pacjenta po prostu wyjeżdża ta sama ekipa, czy jest jakaś charakterystyka, czy jest jakiś podział, który został stworzony po to, żeby w odpowiedni sposób zapewnić pacjentowi należytą pomoc? Jak najbardziej ten podział jest stworzony, Narodowy Fundusz Zdrowia zrobił taki podział, Ministerstwo Zdrowia, pierwszy poziom transportu jest transport sanitarny POZ tak zwany, czyli w momencie, kiedy pacjent na przykład, nie wiem, jest w domu leżący, nie potrafi samodzielnie dotrzeć do ośrodka zdrowia czy do szpitala, to wtedy lekarz na podstawie skierowania może wystawić takie zlecenie transportu i wtedy pacjent zabierany jest z domu do ośrodka jakiegoś, bądź w drugą stronę z ośrodka do domu transportem POZ. Taki transport dla każdego pacjenta, który jest ubezpieczony w Polsce w roku można wykonać jeden raz, a później taki transport przejmuje, jakby finansowany jest w ramach poradni, w której się dany pacjent leczy, czy danego ośrodka. I to jest jakby ten pierwszy taki poziom. Drugi poziom to jest w zasadzie na równi można to ustawić, to jest transport POZ tak zwany daleki, czyli transport POZ daleki, na który dany oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia musi wyrazić zgodę, że ten pacjent będzie jechał poza obszar swojego powiatu, województwa, na drugi koniec Polski, on jest częściowo odpłatny przez pacjenta. Innym rodzajem transportu, który też jest refundowany, jest transport dializacyjny, czyli są transporty pacjentów, którzy wymagają dializy do ośrodka dializacyjnego i z powrotem do domu z ośrodka dializacyjnego. Jest oczywiście transport lotniczy, sanitarny, wykonywany albo przez śmigłowce, albo przez samoloty, które mamy dostępne w Polsce. I jakby ten taki najwyższy poziom transportu to są właśnie te zespoły transportu medycznego, które od 4 lat, od 2020 roku funkcjonują w naszym kraju. Czyli to, o czym dzisiaj mówimy, tak zwane critical care transport. Tylko ja to tak na trochę nad wyrost chwytliwie nazwałem, żeby przykuć uwagę. I te zespoły transportu medycznego w Polsce, one funkcjonują od 2020 roku. Pierwsze ogłosiły konkursy się w województwie mazowieckim, wielkopolskim, potem w pozostałych. Niestety one się ogłaszały w bardzo niefortunnym czasie, bo wtedy też się pandemia zaczęła.
i było dużo problemów w związku z tym, ale mamy i na dzień dzisiejszy w Polsce mamy 100, już Państwu mówię, 117 zespołów. Ja pozwolę sobie udostępnić, jak to wygląda. Dobrze, to ty szukaj. Ja tutaj się odnoszę do widzów, którzy do nas oglądają. Jest z nami Ireneusz Szafraniec. Witam Ciebie, Ireneuszu. Cieszę się, że jesteś z nami. Pozdrowienia dla Ciebie i tutaj Michał dla Ciebie też i ukłony. Fajnie, że jesteś. I pojawiają się pierwsze komentarze. Zajrzyjcie, drodzy Państwo, bo tutaj widzę, że już pewne wątki zaczynają się pojawiać. Tak więc to tylko tyle. Proszę bardzo, Michał, kontynuuj. I tylko pozwolę Ci, Jacku, żeby wyświetl proszę Cię to, co udostępniam teraz. Dobrze, oczywiście, proszę uprzejmie, to wyrzucamy to, co ja sobie tu udostępniłem i udostępniamy to, co żeś dla nas przygotował. Tak. I tak wygląda struktura, jeżeli chodzi o liczby zespołów transportu medycznego w Polsce. Na samym początku 2020 roku tych zespołów było około 142 albo 143. Ja teraz dokładnie nie pamiętam, bo oczywiście nie ma nigdzie zrobionego żadnego spisu dokładnego tych zespołów transportu medycznego. Te dane, które ja Państwu teraz pokazuję, ich źródło to jest strona internetowa, tu jest link na dole na tym zdjęciu do publikatora umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i to jest stan na 28 maja 2024 roku. Czyli w miarę świeży i w 2020 roku było chyba 142 zespoły, na dzień dzisiejszy jest 117, ale wiemy już na pewno, że od 1 czerwca i potem od 1 sierpnia ta liczba zespołów będzie trochę ucinana w niektórych województwach. No i jak widać, dysproporcja jest duża i różna, tak? Bo na przykład w Pomorskim na dzień dzisiejszy mamy 14 zespołów, od czerwca, tylko od 1 lipca będziemy mieli 9 zespołów, w Mazowieckim jest 13, ale w moim łódzkim są tylko 4 i w Małopolsce, gdzie jest trudny teren do jazdy, dosyć daleko i specyficzna jest jazda, też są tylko i wyłącznie 4 zespoły. No już nie wspominając o województwie lubelskim, gdzie jest tylko 1 zespół transportu medycznego. Z czego to wynika? Nie wiemy, nasze gdybania są tylko i wyłącznie z tego, że po prostu każdy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy ich 16, miał przeznaczoną daną pulę na uruchomienie tych zespołów transportu medycznego, no i na tyle, na ile mieli po prostu pieniędzy, na tyle tych konkursów, kontraktów ogłaszali, tak? Nie ma jakiegoś klucza też, który mówiłby o tym, chyba że my nie wiemy o tym, że jest jakiś klucz, który mówi, jaki jest przelicznik i liczby zespołu transportu medycznego, nie wiem, na przykład na szpitale, dane na szpitale wysokospecjalistyczne, gdzie tych pacjentów trzeba było transportować. Na obecną chwilę, no tak to właśnie wygląda u nas w kraju. Jest 117 zespołów transportu medycznego. No tak, patrząc na nasz duży kraj, porównuję go troszeczkę z norweskim systemem, w którym ja pracuję. Długi, wielki kraj, długi w sensie geograficznie versus niecałe 5,5 miliona mieszkańców i nasz kraj, wspaniała Polska, ponad 40 milionów, to nie wiem, czy te ilości są bardzo duże. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest wystarczające? Jakbyś się mógł odnieść tylko w 2 zdaniach do tych 117 ZTM-ów. Ciężko jest to, Jacku, stwierdzić, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, te zespoły transportu medycznego i te nowe świadczenie rodziło się, ono po pierwsze, całe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ono wyszło w 2019 roku dosyć szybko, potem zaczęły się konkursy w grudniu już i w styczniu, uruchomione zostały pierwsze w Wielkopolsce i Mazowieckiem i za chwilę wszedł COVID. I tak naprawdę my przez rok czasu, czy nawet 2 lata biliśmy się z niewiedzą personelu medycznego w szpitalach, zresztą bijemy się do tej pory, ale już na mniejszą skalę, o tym, że takie świadczenie jest. Personel szpitali, oddziałów szpitalnych nie wiedział, że mogą wezwać zespół transportu medycznego, gdzie całość tego świadczenia jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia i korzystali z tych swoich zespołów, które mają albo przy szpitalu, albo z firm, z którymi mają podpisane umowy. I tutaj nie było jakiejś kampanii zrobionej, ale wiadomo, że wtedy kampanii informacyjnej dotyczącej zespołu transportu medycznego, ale wiadomo wtedy też, że był ten COVID i działania, jakby fokus był zupełnie w innym kierunku położony. Tak? Myśmy się starali docierać do tych szpitali, mówić im, że są zespoły, korzystajcie z tego. Zamawiajcie ten zespół transportu medycznego do przewiezienia tego pacjenta. On jest szybko, gotowy dla Was tylko i wyłącznie, on niczego innego nie może robić, tylko te świadczenia, ale gdzieś to się odbijało, ta informacja docierała do dyrekcji, do kancelarii, nie schodziła dalej do tych osób, które na co dzień pracują czy w oddziałach. Także to była to. Ja tylko zawsze mówię, taki przykład daję,
dobrych kampanii informacyjnych, jak coś nowego wprowadzonego. Nie wiem, czy ty pamiętasz, Jacku, jak było przejście z telewizji analogowej na telewizję cyfrową, była taka babcia Lodzia, gdzie tam co tydzień w telewizji było pokazywane, że babcia Lodzia musi kupić dekoder, potem, że musi ktoś podłączyć, potem, że uważała, że nie przyszedł jakiś złodziej, nie podłączył czegoś, nie ukradł i tak dalej, i tak dalej. I tutaj brakuje nie tylko w przypadku ZTM-ów, ale w ogóle w ochronie zdrowia takiej babci Lodzi, która byłaby gdzieś rozpoznawalna przy okazji wprowadzania jakichś zmian i żeby ten produkt się lokował cały czas jakiś. Ja wiem! Leokadia, nasza słynna Leokadia. Leokadia ochrony zdrowia. No dokładnie, no ale dobrze, kontynuuj, bo to mnie tak od razu, zamiast Lodzi jest Leokadia przecież. Leokadia, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę. No i przechodząc dalej, to co jest jeszcze interesujące, co jest ważne, to działamy na podstawie, tak jak mówiłem chyba przed chwilką, zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 listopada i ono określa dokładnie co i w jaki sposób możemy przewozić jakich pacjentów, w jakich stanach. Tu jest link do tego zarządzenia, jeżeli ktoś chciałby się z nim zapoznać, jest bardzo krótkie, nie jest rozbudowane to zarządzenie, także warto przeczytać sobie. Natomiast zespoły transportu medycznego tak naprawdę uruchamiane są w 4 przypadkach, a więc możemy transportować pacjenta ze szpitala A do szpitala B pod warunkiem, i to jest bardzo istotne, że ten przyjęcie pacjenta w szpitalu tym docelowym jest umówione i potwierdzone, to niestety szwankuje, bo często jesteśmy okłamywani, ale możemy transportować pacjenta, który ma niewydolność oddechową, która wymaga sztucznej wentylacji, bądź ma niewydolność układu krążenia lub wymaga tej wentylacji sztucznej, w stanach wymagających interwencji chirurgicznej po zabiegach. I najgorszym zapisem jest punkt 4, czyli inne, na przykład drgawki w nawiasie i niska waga urodzeniowa. I to jest takie małe faux pas osób, które tworzyły to rozporządzenie i zarządzenie, dlatego że ono jest takie trochę, ono dotyczy i zespołów transportu medycznego, tego, o którym mówimy, i karetki neonatologicznej, bo to jest jedno świadczenie gwarantowane. I kiedyś, jak było tylko zarządzenie dla karetki neonatologicznej, to pod tym 4 punktem inne było jeszcze napisane w nawiasie w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. A dzisiaj szpitale interpretują sobie, żeby naciągnąć troszeczkę te ZTM-y, te inne, jako wszystko inne, co można wrzucić do tego, żeby tylko transportu użyć i pacjenta kierunkować do innego szpitala. Także to jest taki jeden z mankamentów właśnie, o których później mieliśmy rozmawiać, ale już teraz zacząłem właśnie o tych zmianach, które powinny nastąpić. To są wyzwania dla systemu, a nie mankamenty, ale pozwoli, że na bieżąco, audycja na żywo, drodzy Państwo, więc od razu będziemy reagować. To nie jest pytanie, ale bardziej może nawiązanie do tego, co powiedziałeś. Zdjęcie może zostawić Łukasz Derkacz, cześć Łukasz raz jeszcze, co z pacjentem psychiatrycznym, z tak zwanymi stanami nagłymi w psychiatrii i wymagającym przymusu i bez. Prosiłbym, żebyś odniósł się do tego w tym momencie, bo skoro jesteśmy na tym etapie, mówiłeś o tych konkretnych wątkach, to bardzo proszę, a pozostałe pytania w trakcie. To też jest, dziękuję Łukasz za to pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, to chciałem powiedzieć właśnie później, gdzieś tam w kontekście tych zmian, które chcemy omówić, ale jeżeli jest teraz już, to możemy o tym powiedzieć, płynnie przejść. Jeżeli chodzi o transport pacjentów psychiatrycznych, to mamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia i interpretację, że zespoły transportu medycznego nie, że nie mogą, ale nie powinny wykonywać transportów pacjentów do szpitala psychiatrycznego, czyli dla przykładu jest pacjent, który, nie wiem, ma jakąś psychozę, zespół odstawienia, przywiózł go ZDR-em z ulicy gdzieś i dostał delirium tremens i trzeba go wieźć dalej na leczenie psychiatryczne albo w jakiejś psychozie, to zespół transportu medycznego nie jest dedykowany do transportów do szpitala psychiatrycznego. W drugą stronę, jeżeli pacjent, który jest hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym, dostanie udaru, dostanie zawału, będzie wymagał pilnej interwencji chirurgicznej z jakiegoś powodu, to tak, jak najbardziej w tą stronę drugą ze szpitala psychiatrycznego do innego szpitala docelowego ten zespół transportu medycznego tego pacjenta mogą przewieźć. A jak jest z przymusem, jak to jest uregulowane? Bo pewnie Łukasz chce zapytać. No? Tak, ja chciałem to powiedzieć dalej jakby, tak? Oczywiście różnie jest, bo my też prosili o interpretację dane oddziały wojewódzkie Narodowych Funduszy Zdrowia i niektóre fundusze powiedziały, że no nie wolno wozić, bo taka jest interpretacja Ministerstwa Zdrowia, niektóre powiedziały, no ale wiecie, no czasami trzeba tego pacjenta przewieźć, tak? Patrząc przez pryzmat dobra pacjenta i tak robimy. To jest temat, który właśnie trzeba ugruntować i to jest jeden z takich mocnych punktów zapalnych,
ale odpowiadając, Łukasz, na twoje pytanie, tym największym punktem zapalnym to jest właśnie ten przymus bezpośredni, bo w momencie, kiedy pacjent jest na szpitalnym oddziale ratunkowym, jest założona karta przymusu bezpośredniego w stosunku do tej osoby, jakikolwiek przymus bezpośredni i zostanie wezwany zespół transportu medycznego, to personel z tego zespołu transportu medycznego nie może kontynuować przymusu bezpośredniego i sam też nie może takiego przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta psychiatrycznego nałożyć, bo przymus bezpośredni zgodnie z ustawą o zdrowiu psychicznym może zrobić ratownik medyczny, ale tylko w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jeżeli chcemy to ugruntować, to musimy właśnie też to zmienić. Albo powiedzieć zero-jedynkowo, że nie wozimy do psychiatryków, albo dać nam uprawnienia, powiedzieć, że wozimy tak, w jakich stanach i dać nam uprawnienia wynikające z ustawy o zdrowiu psychicznym do zastosowania przymusu bezpośredniego. I faktycznie mamy te proponowane zmiany w prawodawstwie przygotowane, drogi Łukaszu i Michał się do tego odniesie, ale z racji tego, że to pojawiło się w takim bardzo newralgicznym momencie, to żeśmy to do Ciebie wrzucili. Bardzo serdecznie, Łukasz, za to dziękuję. Odniosę się jeszcze do kolejnych osób, które zaczęły nas słuchać, oglądać. Jest taki gość w Bydgoszczy, który nazywa się Krzysztof Wiśniewski. Cześć Krzysiu, pozdrawiamy Ciebie najserdeczniej. Jest z nami też Iza. Izy to nie widziałem już i nie słyszałem dawno. Jak ja się cieszę, droga Izo, że jesteś dzisiaj z nami. Iza nas pozdrawia, dobry wieczór, jak miło Was widzieć i słyszeć. Jest z nami również Karol Wojtczak. Karol Wojtczak to osoba znana Państwa bardzo jest i znowu województwo kujawsko-pomorskie się gdzieś tam odzywa. Drodzy Państwo, z Karolem spotkamy się już niebawem w Grudziądzu, a będzie to dokładnie między 24 a 26 w Toruniu, przepraszam Cię bardzo, Karol, ja o Grudziądzu już myślę. Karol z pewnością podzieli się z Państwem informacjami, co w tym Toruniu będzie się ciekawego działo, my też na ten temat będziemy informować. Cieszę się, że drogi Karolu jesteś z nami i bardzo jest mi z tego powodu miło. Jest z nami Pan Dariusz Zieliński, który jest naszym stałym widzem, przepraszam bardzo, witam Ciebie, szanowny gościu, i Karol pozdrawia nas z dyżuru, tak więc bardzo uprzejmie Tobie dziękuję, że znalazłeś dla nas chwilę czasu. Pojawiają się pewne komentarze, pewne Państwa spostrzeżenia, za chwilkę się będziemy do tego wszystkiego mogli odnieść, a my kontynuujemy te kwestie związane z samymi zespołami. Mówiliśmy troszeczkę o charakterystyce, mówiliśmy o tym, jak jest w Polsce, a jakbyśmy mogli powiedzieć o tym, jak jest na świecie, jakie są zadania i przeznaczenia takich transportów medycznych, sanitarnych właśnie poza granicami naszej Polski? Czy tam jest coś specyficznego, co z pewnością w tym momencie w polskim systemie nie ma, czy to jest taki system 1:1, kopiuj, wklej i na pewno jest to samo? To znaczy, ja byłbym szczęśliwy, gdyby był taki system na zasadzie kopiuj, wklej, zero-jedynkowy, 1:1, że jest coś takiego samego jak gdzieś za granicą, w jakimkolwiek innym kraju. Ja na pewno teraz nie odpowiem Ci, Jacku, ani Państwu na pytanie, jak wygląda to w danym poszczególnym kraju, bo to jest tak troszeczkę jak z Państwowym Ratownictwem Medycznym w Stanach Zjednoczonych. Tam co stan jest zupełnie inaczej, tak? I podobnie jest w tych krajach dookoła, one rządzą się innymi prawami, innymi przepisami regulującymi ten critical care transport, natomiast jedną i najważniejszą rzeczą, która jest różnicująca systemy zagraniczne, jakiekolwiek z polskim systemem, to jest finansowanie. Proszę sobie wyobrazić, że finansowanie Critical Care Transport, czy zespołu transportu medycznego gdzieś za granicą jest większe niż Państwowego Ratownictwa Medycznego, a w Polsce jest odwrotnie. Dobokaretka, bo też jest dobokaretka sama w Państwowym Ratownictwie, jest zdecydowanie mniejsza niż w Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to jest w wyposażeniu i w sprzęcie. Tutaj nasze zespoły transportu medycznego w Polsce, wszystkie te, które te świadczenie realizują, muszą być wyposażone zgodnie z normą zharmonizowaną europejską PN EN 1789, wszystkim znaną, tak? Tylko tak naprawdę ta norma, fajnie, że jest i że te ambulanse muszą spełniać te wszystkie wymogi, ale tak naprawdę zgodnie z tą normą my musimy mieć na wyposażeniu zbierak, krzesełko kardiologiczne, kaski dla członków zespołów. To może i jest dobre i potrzebne i na pewno, jeżeli chodzi o Państwowe Ratownictwo Medyczne, tak, ale jeżeli chodzi o zespół transportu medycznego, już nie. W zespołach transportu medycznego musimy mieć wymaganą jedną pompę tylko, bo tak mówią przepisy, a wiadomo, że ci pacjenci, którzy są krytykalni, potrzebują zdecydowanie więcej tych pomp, nie jedną, dwie, trzy i zdarzało się nam, że jechaliśmy na 5 pompach, czy na pięciu torach pomp i z 5 były podawane leki, także to są te zmiany, które musimy na pewno gdzieś tam kiedyś przy okazji wprowadzić.
No i najważniejsza rzecz to jest zabudowa karetki. A więc pomimo tego, że ta norma mówi o ambulansie typu B lub ambulansie typu C, to niestety dla tych pacjentów critical care te zespoły i te zabudowy ambulansów są za małe. Ja mam kilka przykładów takich właśnie z zagranicy, chciałbym Państwu pokazać i wszystkim, jak to wygląda gdzieś indziej w różnych krajach. I to jest też temat, na którym się trzeba pochylić, czyli zabudowa samego transportu. To nie może być ambulans typu B lub C, gdzie zabieramy pacjenta z połową łóżka ojomowego dookoła ze wszystkimi urządzeniami, bo nie ma gdzie ich powiesić, nie ma gdzie ich przyczepić, a nieprzymocowane jakieś urządzenie stanowi zagrożenie podczas kolizji dla nas, bo to leci, upada i potem są duże problemy z tym wszystkim dookoła. Okay. A spotykasz się jeszcze czasami z taką sytuacją, że widząc na przykład u innych dysponentów albo w innych firmach prywatnych, bo z pewnością w Polsce jest wiele firm prywatnych, które również świadczą usługi takie same jak wy, że no ten tabor no niekoniecznie jest najświeższy, najnowszy, no a już nie wspomnę o tym, co można tam odnaleźć. Ja nie chcę powiedzieć tutaj, że się chcę nad kimś zemścić, ale czy masz jakieś obserwacje, czy raczej one są takie w tym momencie no, dosyć dobre, że widzisz, że tendencja jest taka, że ogólnie firmy zajmujące się tymi kwestiami dbają o to, że już nie ma jakichś takich dziwnych sytuacji na drodze? No niestety jeszcze zdarzają takie firmy, które nie dbają o to wszystko, a za wszelką cenę chcą coś wygrać i dostać te pieniądze gdzieś i, jak ja to mówię, hałturzyć na tym wszystkim. Tylko to nie tędy droga i to wszystko ma krótkie nogi, ale też widzę dobre zmiany i dobre tendencje. Ja nie tylko mówię u nas, o naszej jakby firmie FAG, ale też o Państwowym Ratownictwie, że zaczynamy myśleć właśnie o tej jakości, o nowym sprzęcie, o innym sprzęcie bardziej komfortowym dla naszych pracowników i bardziej komfortowym dla naszego pacjenta. Tak? Myślimy o ergonomii pracy, o jakości pracy. Tylko tak jak ja mówię, no, jeżeli chcemy jakichś zmian, to musimy zacząć od swojego pola i jak ja to mówię, jeszcze małą łyżką z dużej miski, powolutku do przodu, kooperować i razem współdziałać. Ale są jeszcze takie czarne plamy na mapie, powiem dyplomatycznie w ten sposób. I warto je wypełniać. Drodzy Państwo, jest z nami Awangarda, jest z nami Katarzyna. Kasiu, Kasia pozdrawia nas z Donbasu. Trzymamy kciuki za za kolejny wasz wyjazd. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie pod każdym możliwym względem. Myślę, że Kasia mogłaby też powiedzieć, jak wygląda transport rannych pacjentów z linii frontu do szpitali, które są oddalone często o 30, 40, 50 kilometrów od linii frontu, a często są bardzo pod odstrzałem. Pamiętacie Państwo pierwsze zdjęcia z Ukrainy, kiedy barbarzyńscy Rosjanie po prostu strzelali do karetek, strzelali do wszystkich tych pojazdów, które były oznaczone czerwonym krzyżem. Tak więc Kasiu, gdziekolwiek tam się dzieje u was, niech się dzieje bardzo bezpiecznie dla was, tak więc bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiamy. Jest z nami Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, który również dołączył dzisiaj do nas, do współorganizacji naszego dzisiejszego odcinka, napisał taki komentarz, że ZTM powinno być brane pod uwagę w planach zarządzania kryzysowego i jestem przekonany, że to tak być powinno, nawet nie pod kątem tego, że czekamy cały czas, Marcin, na ustawę o obronie cywilnej, ale przynajmniej o tym, co powiedziałeś, napisałeś, w momentach zdarzeń masowych, ekstraordynaryjnych, taka flota jak ma Falk, mówimy tutaj o 140 ambulansach, no to powinno to być brane pod uwagę. Chyba się zgodzisz, Michale? Tak, jak najbardziej. To na obecną chwilę nie ma sformalizowanego tego, żeby to było brane pod uwagę. Natomiast ja też muszę, nie wiem, czy może uzmysłowić, czy nie uzmysłowić Państwu, że jeżeli będziemy mieli stan zagrożenia wojennego, stan jakiś W, jakkolwiek go nazywając, to nasz rząd i wojsko kładzie łapę, mówiąc ordynarnie, na wszystkich karetkach i nic stąd nie ucieknie z tego kraju, mało tego na naszych samochodach dostawczych, na naszych kładach, busach i tak dalej, i tak dalej. Ale zgadzam się z Lukas Felczer, że powinniśmy być jako taki backup, wspomaganie właśnie tymi zespołami transportu medycznego Państwowego Ratownictwa, czy to przy zdarzeniach masowych, czy pandemia też pokazała, że takie sytuacje się działy, czy na przykład, wiem, bo braliśmy udział w tym, przy pomocy w ewakuacji uchodźców, którzy docierali drogą lotniczą, czy drogą kolejową na lotniska, przewoziliśmy do szpitali naszych w Polsce, także musi być taki backup, tylko właśnie to jest ta polska mentalność, że my nie myślimy o tym, żeby coś sformalizować, siąść do, nie wiem, okrągłego stołu, porozmawiać o tym, tylko robimy to ad hoc na teraz, bo trzeba szybko wszystkie ręce na pokład i działać. Brakuje, bynajmniej mi brakuje tego, żeby to sformalizować i wiedzieć, do kogo w danej chwili uderzyć i wiedzieć, że masz te zaplecze z tyłu, z boku, które ci zawsze pomoże.
Jeden z naszych dzisiejszych widzów, słuchaczy, pan Piotr, napisał taki komentarz. Ja wiem, że tam jest brzydkie słowo na końcu, ale drodzy Państwo, uznajmy to jako cytat od autora, więc ja go zacytuję. Pan Piotr Butryło napisał: u nas w kraju to się wprowadza nowe standardy, jak już się coś przysłowiowo zepsuje i już nie będzie dobre. Panie Piotrze, zgadza się, nie zganiajmy wszystkiego na system, wybierajmy mądrze ludzi, którym się chce podejmować takie decyzje, które są wcześniej planowane, które są wcześniej wprowadzane, bo bardzo często jest rzeczywiście tak, jak pan do nas pisze, że robimy coś na tak zwanym przysłowiowym kolanie. Tak więc dziękuję za pański komentarz, pokrywa się to mocno z tym, co napisał, co powiedział przed chwilą Michał i z pewnością to, o co chodziło Marcinowi, że powinniśmy być przygotowani na każdą taką ewentualność, nie powinniśmy zadawać pytania, czy takie zespoły powinny być wykorzystywane, tylko kiedy mogą być wykorzystane, prawda? Kiedy uruchomione, tak naprawdę profilaktyka jest tańsza od leczenia, to doskonale wszyscy wiemy. Doskonale. A jakie jeszcze dobre praktyki, które są spoza systemu polskiego? Wspomniałem, drodzy Państwo, że firma Falk jest największą firmą o profilu ratowniczym w Europie. Jakie jeszcze dobre praktyki, które obserwujesz, na przykład kiedy jedziesz do Kopenhagi, do waszej kwatery głównej, czy jesteś na różnych sympozjach, spotykasz kolegów, koleżanki z różnych innych miejsc, można byłoby albo potrzeba byłoby implementować w polskim systemie ochrony zdrowia? To co by takiego jeszcze było? No na pewno to jest, co u nas gdzieś tam w Polsce zaczyna jakoś powoli funkcjonować. Myśmy też mieli taki program, to jest wsparcie psychologiczne kadry medycznej, szeroko pojętej, wszystkich ratowników, ratowniczek, pielęgniarek, lekarzy, pielęgniarzy i lekarki. Tam to bardzo dobrze w Danii funkcjonuje, czyli to wsparcie psychologiczne. Duńczycy też nie pozwolą sobie na to, żeby pracownik, nie tylko Duńczycy, ale kraje skandynawskie, żeby pracownik pracował więcej niż może zgodnie z kodeksem pracy. U nas w Polsce nie jest w ogóle praktykowane kompletnie. U nas w Polsce zostawanie po godzinach w pracy jest normalną sprawą na przykład, albo nie wiem, ciągnięcie 3 dób z rzędu, a tam zostajesz wzywany na dywanik, jeżeli po 15 minutach nie opuści swojego stanowiska pracy do działu kadr. I pracownik każdy ma też dobre wsparcie psychologiczne, w każdej chwili wie, gdzie może się zgłosić. Jest ten program debriefingu i defusingu, który myśmy zaimplementowali w Polsce chyba w 2014 roku, czyli takiego wsparcia koleżeńskiego. Obserwowaliśmy się nawzajem, na każdej stacji był defuzor, była osoba, która była przeszkolona, sprawdzała, patrzyła na zachowania ludzi, każdy mógł z nią porozmawiać, swoje jakieś bolączki, niebolączki jej opowiedzieć, ewentualnie ona kierowała dalej. Mieliśmy interwencję psychologa w sytuacjach skrajnych i tego mi tu brakuje, tego wsparcia psychologicznego. Myśmy w tamtym roku realizowali program wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej. To były 4 bezpłatne konsultacje, to był projekt ministerialny. Każdy z medyków, zawodów medycznych czy takich około medycznych mógł odbyć 4 konsultacje online z psychologiem, tak? Psychologiem klinicznym. To były chyba 50-minutowe konsultacje. To tak naprawdę powiem szczerze, że odzew był bardzo mały i znikomy, bo w naszej mentalności polskiej jest tak, że my to jesteśmy tym Rambo. No jak ja byłem całe życie szkolony, uczony tego, że ja mogę komuś pomagać, ja muszę komuś pomagać, bo taka jest moja idea i mój zawód, to dlaczego ja muszę sięgać po pomoc? Nie. I to jest takie złudne myślenie, bo każdy z nas nosi ten placek doświadczenia i ten bagaż doświadczenia gdzieś tam się przepełnia, w tym momencie pęknie, strzeli i będziemy potrzebowali już trochę innej pomocy. Więc brakuje mi tego takiego wsparcia psychologicznego. Brakuje mi też to, co widać w krajach skandynawskich, między innymi w Danii, takiego poszanowania wzajemnego w naszym środowisku. Tak, my fajnie, bo na przykład jesteśmy dzisiaj na sympozjum, jutro będziemy na konferencji, gdzieś tu się widzimy, wszyscy się kochamy, lubimy, ale gdzieś na przykład jak idziemy na wypadek, zjeżdżają się 3 albo 4 zespoły, to już tej chemii gdzieś tam nie ma, tak? Jeden patrzy na drugiego, na trzeciego, a to mnie denerwuje strażak, a to mnie policjant denerwuje, bo chce przedmuchać pacjenta, albo nie wiem, strażak mnie prosi o podbicie karty przekazania czy czegokolwiek innego, nie ma tej współpracy u nas w środowisku tutaj tym ratowniczym. Tam to jest, tam to widać na każdym kroku. I taki trochę też brak poszanowania wzajemnego we współpracy zespołu ratownictwa, czy zespołu transportu medycznego versus personel, czy szpitala, oddziału ratunkowego, czy izby przyjęć. Tak? Jeden patrzy na drugiego trochę okoniem, a czemu do nas przywiozłeś, a znowu już jesteś i tak dalej, i tak dalej. No, ja cały czas powtarzam, szanowni państwo, my jesteśmy w pracy. I gdyby tylko każdy wykonywał swoje obowiązki i swój zakres obowiązków i swoją pracę, naprawdę było to wszystko łatwe i przyjemne i gdybyśmy się nawzajem się szanowali. To są takie chyba 2 rzeczy, które bardzo mi się podobają w tych krajach skandynawskich i w Kopenhadze. I tak, to w zasadzie jest to. No i jeszcze rzecz taka już bardziej organizacyjna, tak?
czyli właśnie o te procedury. Oni zanim coś wprowadzą, jakąś nową procedurę, nowy program, czy nie wiem, nowe, dobre praktyki postępowania w jakimś tam przypadku, tak jak u nas są praktyki dobre w udarze, czy w leczeniu bólu, to naprawdę sprawdzają to pod każdym kątem, z lewej, z prawej, od góry do dołu i mają jakiś tam dalekosiężny plan działania. A u nas robi się wszystko ad hoc. Mhm. Drodzy Państwo, pojawiają się kolejni widzowie, kolejni słuchacze. Jest mi niezmiernie miło, że w to dzisiejszy już poniedziałkowy wieczór, godzina 20:05, pojawiacie się, by posłuchać rozmowy z Michałem Winterem, który jest dyrektorem do spraw medycznych Falk Medycyna. Cieszę się bardzo, bo to jest niesamowita okazja, że możemy spotkać eksperta, który jest przede wszystkim naszym tak zwanym ziomalem z pierwszej linii frontu, bo jest ratownikiem medycznym, zajmuje się tymi systemowymi rozwiązaniami, proponuje pewne rozwiązania, za chwilkę o te rozwiązania zapytam i bardzo się cieszę, że możemy, drodzy Państwo, w ten sposób trochę konkurować z Netflixem. A propos Netflixa, drogi Michale, czy Ty już obejrzałeś film Ambulance na Netflixie, gdzie również Wasza firma została tam pięknie wprowadzona jako lokowanie produktu? Czy coś na ten temat wiesz? Przyznam się szczerze, że szef schodzi bez butów, czy tam w dziurawych butach, jak jest to powiedzenie, i właśnie w moim przypadku jest tak samo. Ja wiem o tym, że jest. Ja go nawet proponowałem i propagowałem gdzieś w pewnym momencie, ale go nie oglądałem. Nie, ale no jest taka produkcja. To przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, obejrzałem ten film, powiem, że jestem pod wrażeniem. Piękna karetka kontenerowa, piękne uniformy, piękna aktorka i wszystko piękne. Zachęcam Państwa, pomimo że konkurujemy z Netflixem, jak już powiedziałem, to zachęcam do tego, żebyście obejrzeli ten film, nie tylko dlatego, że jest tam logo Falk, ale jest tam kilka ciekawych rzeczy. Ja wiem, bo każdy coś znajdzie tam medycznego, że to jest jakaś dziwna fikcja filmowa, ale to jest film. Ale zwracam Państwa uwagę na te kwestie, bo rzeczywiście Falk również tam zaznaczył swoją obecność. Nie dlatego, że jest sezon na sponsorowanie odcinków, tylko dlatego, drodzy Państwo, że ponad 100 lat swojej działalności, przypomnę, w 2006 roku obchodziliśmy stulecie firmy, naprawdę firma zrobiła dużo dobrego na świecie i ma dobre portfolio. Wkleiłem przed chwilą informację o historii Falk, więc dla tych wszystkich Państwa, którzy może nie są dobrze poinformowani, ta firma jest naprawdę od wielu lat w przestrzeni ratowniczej. Zatem bardzo serdecznie Państwu to polecam. Kolejne pozdrowienia od naszych widzów, słuchaczy, pozdrowienia z Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Panie Zbigniewie, kłaniamy się nisko, jest z nami Kasia starosta. Katarzyno, niesamowicie, że jesteś z nami. I też pan Mateusz Filochowski napisał o transportach wymagających asysty lekarza. Panie Mateuszu, za chwilkę to są te pytania, które będziemy zadawać Michałowi, żebyśmy nie zgubili takiego naszego skromnego scenariusza, któryśmy sobie gdzieś tam przygotowali, chociaż on nie jest bardzo mocno jakoś usztywniony, jest bardziej elastyczny. No to dobrze, to jak już jesteśmy na takim etapie, dobre praktyki, ale też twoje obserwacje wynikające z tego, co powinno się znaleźć w legislacji, w nowych przepisach, może w ustawie o zawodzie ratownika medycznego. Jak już wspomniałem, drodzy Państwo, za kilka dni, 11 będziemy gościć w 100. wydaniu pana profesora Gałązkowskiego i pana profesora Ładnego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, a medycyna ratunkowa to również medycyna przedszpitalna, to również CCT. Więc co Michał Winter, ratownik medyczny, dyrektor do spraw medycznych Falku, rekomenduje, żeby powinno się pojawić w polskim prawodawstwie? To pierwsza sprawa to jest ta, którą już poruszyliśmy, Jacku, czyli chyba kolega Robert, tak o ile nie przekręciłem imienia, mówił o kwestii transportu pacjentów psychiatrycznych, którzy są poddani przymusowi bezpośredniemu, czyli zmiana legislacyjna polegająca na tym, że albo ratownik medyczny będzie mógł ten przymus bezpośredni nakładać i kontynuować już nałożony nie tylko w zespołach ratownictwa medycznego, ale jeszcze w zespołach transportu medycznego, na SOR-ze czy w innych jakichś jednostkach, gdzie pracuje. To jest jakby jedna rzecz, którą chcemy zmienić. Druga rzecz to jest kwestia uregulowania formalno-prawnego podawania leków, które wykraczają poza listę leków do samodzielnego podawania przez ratowników medycznych. I to było takie duże spięcie do momentu tego, jak ostatnio lista nasza się zaktualizowała o noradrenalinę,
Wcześniej były problem, bo ratownicy medyczni nie chcieli jakby transportować tych pacjentów. Wcale im się nie dziwię, na leku, który wykracza poza ich kompetencje, znaczy może nie kompetencje, ale poza listę leków, którzy mogą samodzielnie podawać, bo co się stanie, kiedy dostanę pacjenta i ten lek działa ok, ale za chwilę na przykład, nie wiem, trzeba będzie zwiększyć dawkę albo zmniejszyć, to już jest ingerencja w leczenie, w klinikę i w terapię tego pacjenta. Mamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia, że tak naprawdę ratownik medyczny na zlecenie lekarza może podawać wszystkie leki, jakie są na świecie i powinien to robić. Ale teraz pytanie jest następujące, bo jestem taki trochę administracyjnym już człowiekiem, powiedzmy, ratownikiem nadal, ale patrzę pod kątem tego administracyjnego, takiego postępowania procedur, ale na jakiej podstawie, na czym, na jakim zleceniu, na jakim wzorze dokumentu, bo karta pracy zespołu transportu medycznego, ona nie jest do końca fajna, masz papierową, ok, możesz pisać, ale u nas w firmie jest karta pracy zespołu transportu medycznego w wersji elektronicznej, tam już tego nie napiszemy, a więc potrzeba jest tego, żeby zrobić wzór karty, czy zlecenia jakiegoś, na której lekarz mógłby napisać zlecenie podawania danego leku. Do końca też nie zgodzę się z tym stanowiskiem, jak jesteśmy przy tych lekach Ministerstwa Zdrowia, że ratownik medyczny powinien podawać te wszystkie leki. Mieliśmy takie kilka przypadków w województwie X i nadal one są, że dostawaliśmy zgłoszenie i transport pacjenta z punktu A do B, który jest w trakcie leczenia lekiem Actyliza i podawania leku Actyliza. No i po pierwsze napisaliśmy pisma do krajowego konsultanta, do wojewódzkiego konsultanta, żeby nam dał wykładnię, czy pacjent poddawany terapii lekiem Actyliza może być transportowany w ogóle i czy może być pod opieką ratowników medycznych, którzy nie mają w kompetencji podawania tego leku w ogóle, albo nadzoru pacjenta. Odpowiedzi do tej pory nie otrzymaliśmy, a to było bodajże rok temu już, jak nie więcej, chyba 1,5, a w HPL-u leku Actyliza jest napisane, ja dokładnie zacytuję, ale ten lek można podawać tylko i wyłącznie pod nadzorem doświadczonego lekarza w neurologii i na jego decyzję, także to jest też kwestia właśnie uformalizowania tego na jakimś wzorze dokumentu, jakkolwiek, które leki i kiedy możemy podawać na zlecenie lekarza, tak żeby ratownik medyczny, który przejmie takiego pacjenta z lekiem, którego nie może podawać, był bezpieczny i zabezpieczony od strony tej formalno-prawnej. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, która na pewno musimy zmienić, na samym początku, jak był zespołu transportu medycznego w 2020 roku, ja pisałem do ministerstwa z prośbą o interpretację, w jaki sposób zespoły transportu medycznego mają być oznaczone i w jaki sposób ma być oznaczony personel i członkowie tych zespołów. Dostaliśmy taką odpowiedź trochę wymijającą, w której nie było tak naprawdę napisane nic. A więc ambulans ma być oznaczony zgodnie z rozporządzeniem ministra i chyba infrastruktury, już nie pamiętam teraz dokładnie, jakie to ministerstwo wydaje wytyczne odnośnie oznakowania ambulansu, ale to chyba infrastruktury i budownictwa czegoś, jak wygląda ambulans, czyli wielkość tych kresek wszystkiego, a członkowie zespołu mogą być ubrani jak chcą. A warto nad tym się pochylić, żeby system Państwowego Ratownictwa Medycznego oddzielał się jakoś i inaczej wyglądał i tak samo zespoły transportu medycznego też się oddzielały i inaczej wyglądały, tak żeby społeczeństwo i wszyscy, którzy pracują w ochronie zdrowia rozróżniali zaraz po wizusie, że wchodzi zespół transportu medycznego, wchodzi zespół ratownictwa medycznego. Nie będzie niepotrzebnego chaosu, nie będzie niepotrzebnego zamieszania i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia rzecz, którą na pewno chcielibyśmy zrobić i zmienić w niedługim czasie, właśnie to jest to wyposażenie, które powinno się znajdować obligatoryjnie na tych zespołach, no i zupełnie inna zabudowa tych karetek. Czyli więcej miejsca, bo ci pacjenci czasami naprawdę mają dużo urządzeń do siebie podłączonych i ten ambulans typu B, typu C nie jest wystarczający. I piąta rzecz, ostatnia, to może nie zrównanie finansowe do karetki z Państwowym Ratownictwem Medycznym, ale na pewno podniesienie tej stawki, bo na obecną chwilę tak naprawdę ta stawka nie jest stawką wystarczającą po to, żeby godnie móc zapłacić swojemu pracownikowi za wykonywaną pracę, a więc tu jest konieczność zwiększenia stawki na dobokaretkę. Przykładem, drodzy Państwo, niech będzie ten link, który w tym momencie się pojawił, cennik usług Falk, transport medyczny. Możecie sobie zobaczyć na przykładzie odległości między dwoma różnymi miastami, jak wygląda stawka, ile co kosztuje, tak żebyście sobie mogli Państwo przeliczyć amortyzację pojazdów, ZUS-y, opłaty, umundurowanie, sprzęt medyczny, który cały czas musi spełniać wymogi prezesa NFZ-ów, o których przed chwilą Michał powiedział, i wtedy zobaczycie, skąd się bierze ta cena i porównajcie ją z ceną, która dotyczy się ZRM-ów. I to, co powiedziałeś, może ona nie ma być 1 do 1 jak z Eskom czy P,
ale skoro wymagamy wysokich standardów postępowania, no to musi kosztować. No nie możemy wybierać produktu, który jest najtańszy, żeby potem cena była usługi najniższa, no bo nie możemy iść w kierunku, jak była audycja z Lukasem Felczerem, jakość to będzie. On chodzi o jakość, więc za nią trzeba zapłacić. A propos Marcina, który napisał jeszcze taki bardzo ciekawy komentarz. Na transport międzyszpitalny powinien być kurs kwalifikacyjny, który umożliwiałby obsługę transportów wymaganych obecności lekarza. To też ciekawa taka chyba kwestia. Odnieść się do tego, czy takie masz Tak. Lukas, dziękuję Ci bardzo, zapomniałem o tym powiedzieć właśnie. Kiedyś jak robiłeś, Jacku, audycję z chłopakami z Śląskiej Akademii Medycznej, to zaproponowałem zmianę i Piotr Szwedziak właśnie poparł to razem z Michałem Kucapem, bo była kiedyś mowa w Polsce u nas o stopniowaniu ratowników, o specjalizacjach ratowników, że ten ratownik to będzie ratownik urazowy, ten będzie internistyczny, ten będzie od dzieci i tak dalej, albo stopniowanie, stopień pierwszy, drugi, trzeci ratownika urazowego, czy jakiegoś tam powiedzmy internistycznego. Ja za bardzo za tym nie jestem, tak żeby stopniować, bo nas jest za mało w tym systemie, natomiast jestem za tym, żeby robić kursy kwalifikacyjne, które będą dopuszczały, nie jako specjalizacja, ale będą dopuszczały na przykład do pracy, tak, i moim takim też gdzieś tam marzeniem, żeby za 5-10 lat był kurs kwalifikacyjny, który dopuszcza ratownika i są takie trzy rzeczy raczej. Koniki. Pierwszy to jest kurs kwalifikacyjny do wykonywania zadań w zespołach transportu medycznego, tym prawdziwym QPT jest taki CCT. Drugi kurs to jest kurs specjalizacyjny dopuszczający do pracy w warunkach środowiska taktycznego dla ratownika, bo jesteśmy dzisiaj w takich czasach, jakich jesteśmy, za chwilę może się zadziać u nas różne rzeczy. W Niemczech teraz atak nożownika, niedawno u naszych sąsiadów atak, postrzelenie premiera, tak? I trzecia rzecz, która też jest związana między innymi z tymi konfliktami, które się dzieją, to jest taki kurs specjalistyczny dla ratowników działających w środowisku skażenia CBRN. To są potrzebne te trzy rzeczy. Jak najbardziej zgadzam się z tym, tylko tutaj potrzeba do tego sztabu ludzi, mądrych ludzi, którzy mają doświadczenie, którzy mają otwartą głowę, wiedzę, do tego, żeby właśnie taki kurs zrobić, żeby to nie był kolejny kurs, który odbędę, dostanę papierek, zapłacę i tak dalej, ale tak naprawdę, żeby ta osoba coś wyniosła, bo uwierzcie mi Państwo, że jest zgoła inny transport pacjenta w Państwowym Ratownictwie Medycznym, a zgoła inny zespół transportu medycznego. Z pacjentem w PRM-ie widzimy się czasami dosyć krótko, tak, chyba ktoś pracuje na prowincji, ma 35 km do najbliższego szpitala, tak jak ja pracuję, to trochę tego pacjenta dłużej widzę i muszę się nim zaopiekować, ale jeżeli już jedziesz na przykład przez całe województwo albo przez pół Polski, a czasami się zdarzały transporty bardzo długie przez samą Polskę po skosie, to trzeba umieć się zaopiekować tym pacjentem. I to, co ja widzę właśnie po zespołach transportu medycznego u nas i po pracownikach i nie tylko po naszych pracownikach, ale tak samo po w innych podmiotach, które świadczą te usługi, to najbardziej taką kulejącą nogą jest opieka nad pacjentem, może nie przewlekle wentylowanym, ale wentylowanym właśnie podczas długiego transportu gdzieś dalekiego. Piękną robotę w tej kwestii wykonuje Jacek Wawrzyn, czyli uświadamia, że ta dmuchawka to ma jeszcze trochę więcej funkcji, a tutaj właśnie te dmuchawki tak zwane ratownicze w PRM-ie, bo my znamy obsługę, ale ten pacjent, który jest zabierany przez transportu medycznego, sami potrzebuje tej dmuchawki trochę z wyższego piętra i trochę innych trybów wentylacji. Tutaj jest kulejąca noga i bardzo duże pole do popisu dla specjalistów, którzy mogliby taki kurs zrobić, który byłby właśnie elementem tego kursu kwalifikacyjnego. Michał, ja zachęcam Ciebie nie tylko jako dyrektora do spraw medycznych, nie tylko ratownika medycznego pracujący i w ZRM-ach, ale osoby, która zajmuje się transportem, żebyś może przygotował kompleksowe takie rekomendacje. Jak będzie audycja z panem profesorem w przyszłym tygodniu, to na pewno odniesiemy się do tego, że właśnie specjaliści zajmujący się tymi kwestiami rekomendują takie rozwiązania, bo jest to poparte waszym doświadczeniem, łącznie z tym, co tu mi troszeczkę zabrakło może, łącznie z transportami międzynarodowymi, bo mówiłeś o odległościach, mówiliśmy o terapii związanej z respiratorem. Pozdrawiamy Jacka Wawrzynka serdecznie, najserdeczniej, mam nadzieję, że się spotkamy w Grudziądzu już niebawem, no ale właśnie to nie tylko są transporty w Polsce, bo mamy wielu pacjentów, których nie możemy transportować drogą lotniczą, musimy to zrobić transportem kołowym, więc może nie odkrywam Ameryki, ale zachęcam Cię, drogi Michale, żebyś może przygotował taką białą księgę, białą listę rzeczy, które można byłoby ponieść dalej i ja z przyjemnością wraz z naszą redakcją przekażę to panu profesorowi, bo jestem przekonany, że na pewno znajdziecie w tych swoich pomysłach godnego partnera do tego, żeby to przeanalizować.
a może się okaże, że pewnego dnia porozmawiamy nawet z naszym nowym szefem, który nazywa się pan dr Kos, który jest podsekretarzem stanu w ministerstwie, który no de facto odpowiada za ratownictwo medyczne w Polsce. Tak więc rzucam tobie taki challenge, drogi Michale, żebyś się tym trochę zajął. Jak to się mówi, przyjmuję na klatę, tylko nie zrobię tego do następnego tygodnia niestety, bo nie wyrobię na zakrętach, ale jak najbardziej jestem za i to już tak trochę też do przodu wybiegłeś, bo ja cię na sam koniec właśnie podsumowując zachęcić osoby, ale tu powiem na końcu właśnie do działania jakiegoś i utworzenia tej grupy. Natomiast oczywiście. Już troszeczkę wyrwałeś mnie do odpowiedzi i wyprzedzę też swoje myśli. To jest taka fajna sprawa jak wytyczne dla transportu, ale nie tylko, bo też dla postanowienia zespołu ratownictwa medycznego. To jest amerykańskie wydanie. Ono ma 1600 stron, tylko akurat ja znalazłem pierwsze, a jest drugie najnowsze. Ono jest w języku angielskim, niedostępne przez wszystkie Amazony, eBaye i tak dalej. Aha, czyli jesteśmy już na etapie literatury branżowej, już wrzucasz ten wątek. Aha, to dobrze Państwo, tak, no dobrze. Już rzucę, przepraszam, ale potem gdzieś umknie. Dobrze, ty to przygotuj, a ja będę się odnosił do tego, co piszą do nas widzowie i słuchacze. Pojawiają się pytania, pojawiają się piękne, miłe komentarze, za które bardzo serdecznie dziękuję. Marek Wojewoda, ponoć ludzie dzieli się na tych, którzy korzystali z ambulansu lub korzystać będą. Oby nie było takiej potrzeby, ale musicie być i serdecznie pozdrawiam z okolic Oslo. Falk to profesjonaliści. Marek, bardzo serdecznie tobie dziękuję za to, że jesteś, za to, że wspierasz mnie, szczególnie przez ostatnie 4 lata. Mam przyjemność znać Marka doskonale i to jest bardzo sympatyczne za każdym razem, kiedy jesteś z nami. A pan Piotr napisał, że super pomysł, taka biała księga. To może stworzymy, panie Piotrze, taki pomysł, że do takiej białej księgi w ogóle będziemy wrzucać nasze pomysły ratownicze i może Entelife będzie takim łącznikiem między decydentami a państwem. Może ten 5. rok naszej działalności, który już za moment stworzy taką przestrzeń. Namawiam do tego, żeby do nas się odezwać. To jaka jest literatura branżowa, zanim poruszymy tę ostatnią część, a potem część Q&A według Michała Wintera? Nie mogę znaleźć tej aktualnego wydania, tam jest chyba aktualne 6. wydanie, ale to jest Critical Care Transport, American College of Emergency Physicians, gdzie są opisane, tam jest pierwsze wydania miały po 1000 stron, następne już mają chyba te ostatnie 1600 stron i tam jest opisane wszyściutko, dokładnie. To są takie dobre praktyki postępowania właśnie w Critical Care Transport pacjentów, od samego początku, od szpitala, to trzeba zrobić, od dokumentacji medycznej, po zabezpieczeniu w szpitalu, potem po przekazanie i tak dalej, i tak dalej. Ja już postaram się wyrzucić link, który będziemy mieć od Ciebie, a jak nie, no to pokaż go. Ale to będę musiał wkleić link, bo mam problem mały z udostępnieniem, ale już go wrzucę do komentarzy. Nie dorzucę go, prześlę do Ciebie, Jacku, z prośbą o to, żebyś... Proszę uprzejmie, czekam na Twoją tutaj ruch, który to ma być. Czy pojawiło się nam to, czy jeszcze nie? Jeżeli nie... Aha, Michał, okej, mamy ten link. Bardzo proszę, już będziemy się do tego odnosić. Drodzy Państwo, co się teraz dzieje? Tutaj informacja dla naszych słuchaczy na Spotify. W tym momencie Michał Winter pokazuje nam przestrzeń, która dotyczy książki. Na Amazonie taki podręcznik można dostać. Już do niego wchodzimy. Kurczę, kolejna reklama kolejnej wielkiej firmy dzisiaj. 609 zł. Kupę szmalu. Nie wiem, czy to widzimy. Widzimy to? Pojawiło się? Pojawiło się. Kupę szmalu to kosztuje, jest to wydanie, tak jak Michał napisał, to troszeczkę starsze, nie mamy tego najnowszego, ale to pewnie będzie u podstawy, u filaru tej książki bardzo dużo, co jest tutaj do pokazania. Wyrzucamy tutaj tak, akceptuję wszystkie cookies i rzeczywiście to, co Michał powiedział, 1000 ponad stron, wszystkie informacje na temat tej książki nasza pani sekretarz redakcji Entelife, pani Jagoda Nowak, za moment pewnie w sposób swój profesjonalny udostępni Państwu w komentarzach i będzie to do Waszej dyspozycji. Tak więc jeśli chodzi o Critical Care Transport, ta książka plus nowe edycje, plus 600 trzeba posiadać, żeby ją zdobyć. Zachęcamy Państwa do tego najserdeczniej. Tutaj to już usuwamy, bardzo za to dziękujemy. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do części Q&A, bardzo bym chciał Państwa namówić też do tego, żebyście jeszcze tylko odrobinę posłuchali Michała pod kątem tego, co Falk ma do zaoferowania, jeśli chodzi o tak zwane
pogotowie ratunkowe, jak wygląda kontakt do Centrum Krajowego Operacyjnego. To jest tak naprawdę, że możemy do Was zadzwonić, nie wiem, no na terenie Warszawy i zadzwonić sobie po karetkę i karetka do mnie prywatnie przyjedzie. Jak to wygląda z tej strony? Bo kiedy przygotowałem się dzisiaj do audycji, to znalazłem taką informację. No i 2 zdania o tym Krajowym Centrum Operacyjnym mógłbyś powiedzieć, szczególnie, że jest z nami dzisiaj pan, który to miejsce reprezentuje. Już szybko znajdę. Mateusz Filichowski, tak. Całe Krajowe Centrum Operacyjne. Krajowe Centrum Operacyjne, nasza Falk Medycyna jest zlokalizowane w Warszawie, tam gdzie mamy też swoją jedną z siedzib. I to jest miejsce tak zwany UL, gdzie mamy podłączone wszystkie nasze usługi, tak? Czyli to są usługi komercyjne, są zespoły transportu medycznego, tam jest obsługa opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Krajowe Centrum Operacyjne praktycznie nie różni się niczym innym jak dyspozytornie skoncentrowane, tak? Może mamy mniej stanowisk, mamy 7 stanowisk, jedno treningowe stanowisko, ale mamy również dyspozytorów przyjmujących, dyspozytorów wysyłających, jednego kierownika zmiany, który jest zawsze na zmianie, działa przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i przyjmuje wszystkie zgłoszenia, które są czy to ze usług komercyjnych, czy z zespołu transportu medycznego, czy właśnie z opasek bezpieczeństwa dla seniorów. To jest właśnie krótki filmik, który był pokazany. To jest podgląd pod wszystkie karetki, bo każda karetka jest monitorowana za pomocą GPS-ów. Działamy na elektronicznej dokumentacji medycznej od samego początku do samego końca, czyli podobnie jak SWD. Czyli jest program EZOS, który myśmy szyli pod siebie, a więc od momentu wykonania telefonu przyjmowane są zgłoszenia w wirtualnej centrali, nagrywane, zapisywane, dyspozytor medyczny przyjmuje w programie EZOS, później wysyła to zgłoszenie do dyspozytora wysyłającego, wysyłający znowuż wysyła na urządzenie przenośne ZEBRE do zespołu transportu medycznego, to jest to urządzenie, czy do innego zespołu komercyjnego. Na podstawie tych danych, które są, zespół realizuje dane zlecenie, uzupełnia dane medyczne, tak jest tworzona dokumentacja medyczna i na podstawie tego też później rozliczamy się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Także mamy jeden program do obsługi dyspozytorskiej, medycznej i sprawozdawczej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ciągle go rozbudowujemy o nowe funkcjonalności, za chwilę taka nowa funkcjonalność też będzie, ale nie mogę jak zwykle zdradzić nic niestety, ale kiedyś przy okazji być może powiem. No i tu jest pokazany też podgląd właśnie pod nasze zespoły wszystkie, które mamy w Polsce. Bardzo proszę, możesz kontynuować, bo za chwilkę ten film się skończy, a ja wysyłam teraz najczęściej zadawane pytania, które są na stronie internetowej i te pytania od razu mają odpowiedzi, więc żeby jakby nie przytaczać tych pytań dzisiaj, od razu Państwu je wklejam, gdzie to można uzyskać te informacje. Tak więc korzystajmy jeszcze z tej chwili, opowiedz, co jeszcze widzimy dla naszych słuchaczy na Spotify, a ja dokończę dzieła. No to właśnie widzimy teraz ten cały program EZO, są różne moduły, jest moduł gabinetu, gabinet zabiegowy, no bo nie tylko my jesteśmy, jeżeli chodzi o tą medycynę kołową, tak zwaną, jak ja to mówię, czyli żółtokaretka i 4 koła, ale również świadczymy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 4 miejscach, czy nie, w 5 miejscach w Polsce i tam do obsługi pacjentów również wykorzystujemy program EZOS, gdzie zapisujemy kartotekę, tworzymy kartotekę pacjenta, zapisujemy wszystkie dane medyczne, które są później właśnie przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia do rozliczenia czy naszego kontrahenta, bo my jesteśmy podwykonawcą oczywiście zgodnie z prawem nocnej świątecznej opieki zdrowotnej i w zasadzie to w tym programie to tyle. No tutaj jest pokazany program Flotman, tak, czyli podgląd pod GPS, pod karetki, pod ich prędkość, to w jakim miejscu są pozycjonowane, z jaką prędkością jadą i tak dalej, także wiemy w momencie, kiedy mamy przyjęte zgłoszenia, na przykład możemy sobie wyliczyć trasę albo pokazać trasę, którą karetka ma jechać, bo będzie najkrócej, najszybciej do dotarcia, być może ta druga ma lepszą drogę, także to wykorzystujemy, żeby jakby ergonomia pracy i szybkość przekazania pacjenta była zdecydowanie lepsza. Tutaj była przed chwilą pokazana baza, my korzystamy z bazy szpitali, które są zaimplementowane, zassane z rejestrów, czyli z RPWD, z rejestru przedsiębiorstw wykonujących działalność leczniczą, czyli jest najbardziej aktualne, a więc nie musimy wpisywać szpital na Karowej, czy tam powiedzmy szpital uniwersytecki, bo po kodzie pocztowym danego szpitala, po rejestracji jego w systemach, które muszą być na bieżąco aktualizowane, możemy sobie szybko wyszukać dany szpital i tak go znaleźć, więc to zmniejsza czas i przyjęcie tego wezwania. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, przed momentem dosłownie wkleiłem najbardziej typowe pytania, które się pojawiają na stronie internetowej. Z pewnością te pytania są ważne dla pacjentów, dla ich rodzin,
ale też dla nas, dla medyków, którzy współpracują z zespołami FALC, tak więc zachęcam do tego wszystkiego, a jeszcze pozwoliłem sobie bezpośrednio wkleić informacje o rzeczniku prasowym, o przedstawicielach tego działu, którzy z pewnością odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania, które Was nurtują i bardzo za te pytania z pewnością jestem Państwu wdzięczny, bo jeżeli będziecie pytać, jeżeli będziecie też proponować i sugerować pewne rozwiązania takim ekspertom między innymi jak Michał, czy firmie, która ma naprawdę otwarty umysł na przyjmowanie wielu ciekawych spostrzeżeń, to w taki sposób właśnie będziemy się zmieniać, w taki sposób będziemy dochodzić do pewnych sytuacji, gdzie system, tak zwany system będzie dochodził do swojej mistrzowskiego stanu. Tak więc bardzo, bardzo Państwa do tego namawiam. Godzina 20:30, punktualnie 1,5 godziny. Zachęcam Państwa teraz do tego, żebyście przygotowywali pytania do Michała. Mam nadzieję, że takie pytania się pojawią i już za moment zwracamy uwagę na te wszystkie kwestie. Jest z nami Marcin Soboń, również pozdrawia nas z Legnicy. Były gość również NT-Live. Marcin, pamiętaj, że jeszcze trzeba się podpisać na naszym banerze, to Cię nie minie, tak więc mam nadzieję, że jak się spotkamy czy z Tobą, czy z Alkiem Hepnerem, będziemy mieli taką okazję. Pani Justyna Staszak jest dzisiaj z nami, napisała: cześć Michał, cześć Justyna. Tak więc bardzo się cieszymy. Ania Burczyńska również była z nami. Aniu, Twój podpis też się musi tutaj znaleźć. Super audycja, bardzo dobrze się słucha. Dzięki Michał za wszystkie przekazane informacje. Co do większości zupełnie nie miałem świadomości, jak to wygląda w praktyce, a Ania jest ratowniczką medyczną. Ania pracuje w SOR-ze w Koperniku Urazowym, więc z pewnością nieraz zespoły transportowe do Ani przyjeżdżają. Aniu, dzięki za dzisiejszy komentarz, to była dla mnie bardzo fajna sytuacja, że jesteś z nami. No dobrze, pojawiło się tu takie fajne pytanie, a co z kompetencjami lekarza, którego zapewnia szpital? Trochę wątek zgubiliśmy, co mógł pan Krzysztof Mitura napisać. Gdybym, panie Krzysztofie, mógłby pan powiedzieć, o co dokładnie chodzi, chyba że Michał mnie tutaj szybko naprowadzi, o co mógł autor mieć na myśli. Nie wiem. Czasami jest tak, że stan pacjenta jest napisany właśnie w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że zespoły transportu medycznego to są zespoły 2- lub 3-osobowe, ale bez personelu lekarskiego. Tylko ratownicy medyczni, pielęgniarki i ewentualnie w zespołach 3-osobowych jeszcze jest druga osoba niemedyczna, ona może być ratownik KPP czy ratowniczka, która jest kierowcą ambulansu. I w momencie, kiedy stan pacjenta wymaga opieki lekarskiej, to taką opiekę lekarską zapewnia osoba, która zleca ten transport, czyli szpital, który zleca sobie, chce przewieźć pacjenta do innego szpitala, to musi zapewnić opiekę lekarską dla tego pacjenta na czas transportu. My zawozimy tego pacjenta razem z lekarzem do tego szpitala i potem odwozimy lekarza do szpitala, ale nigdzie w żadnym akcie prawnym, w żadnej regulacji ma napisane, że ten lekarz to musi być specjalistą X, specjalistą Y, z takim stopniem specjalizacji jednym czy drugim. Tego nie ma. To nie jest uregulowane niestety u nas. Okej, czyli to do kolejnego taką dopisujemy. Tak. Dlatego też albo jest potrzeba tego, żeby w tej białej księdze to zapisać i uregulować to gdzieś, albo właśnie wprowadzić kursy kwalifikacyjne z zakresu tego transportu medycznego, tak żeby ten lekarz przez ratownika, znaczy ten lekarz nie był wymagany, a ratownik medyczny był na tyle kompetentny, żeby móc zabezpieczyć tego pacjenta na czas transportu w sytuacji, kiedy ewentualnie wymagałby ten pacjent dostępu do lekarza. Świetnie. Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz jeszcze tu napisał wcześniej: wprowadzić rozporządzenie, kwalifikację transportu pod tytułem w zależności od ciężkości i pod zużycia sprzętu i adekwatnego personelu równa się wartość kosztów na fakturze. Łukasz, pomocy. Co autor chciał tutaj przekazać, powiedzieć? Mam nadzieję, że sprecyzujesz raz jeszcze. Pojawiła się jeszcze kolejna osoba. Pani Jagoda Mikołajczyk. Pani Jagodo, jak my żeśmy tęsknili. Cieszę się, że Pani jest z nami. Kobieta w karetce jest nadal z nami. Wspaniale. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, ja prosto z zajęć. Czy lekarz pracujący w transporcie musi mieć jakieś dodatkowe uprawnienia, tak jak w ZRM? Musi być to lekarz systemu? Znak zapytania.
Już odpowiadam, no, my takiego, znaczy inaczej, w zespole transportu medycznego ten lekarz nie jest wymagany, tak, bo nie zatrudniamy lekarzy, ten lekarz ewentualnie jest przejmowany i jedzie razem z pacjentem ze szpitala, który zlecił ten transport, natomiast ja nie widziałem nigdzie jakichś kwalifikacji, które są wymagane przez takiego lekarza, no dobrze byłoby, żeby miał specjalizację albo w anestezjologii, jeżeli mówimy o transportach takich specjalistycznych, ewentualnie w medycynie ratunkowej, tak, jeżeli chodzi o transporty, ale tutaj, jeżeli chodzi o zespoły transportu medycznego, to takiego wymogu nie ma, jakiegoś nigdzie nie widziałem. Okej, bardzo dziękujemy za to pytanie. Tak jak powiedziałem, jest mi niezmiernie miło, że do nas dzisiaj, Jagodo, napisałaś wspaniale, cudownie. Pozdrawia nas również Bartek Świątek, pozdrowienia z Gdyni. Mam nadzieję, Bartku, że Cię widzimy w Grudziądzu za kilka dni. Byłoby to wielką frajdą znowu Ciebie spotkać. Szukamy kolejnych pytań. Tu Łukasz też napisał taki bardzo ładny komentarz. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że prekursor Entelite wytycza ścieżkę rozwoju w ratownictwie. Wielkie słowa, ogromne. Bardziej chcielibyśmy być nośnikiem informacji. Ta biała księga, o której żeśmy powiedzieli dzisiaj, o którą pan Piotr wspomniał, może jest takim czymś, żebyśmy rzeczywiście zbierali nasze przemyślenia i może dzięki temu, że no faktycznie parę osób możemy do nich dotrzeć, przekazać Państwa przemyślenia, przekazać Wasze spostrzeżenia, bo one są ogromnie ważne, ale też pan Piotr pyta, Michał, czy mógłbyś się wypowiedzieć na temat transportu sanitarnego i zabierania przez Was tak zwanych osób towarzyszących? I panie Piotrze, to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań na stronie internetowej, ale oddaję głos panu rzecznikowi. Ale mówimy o transporcie sanitarnym, tak? Nie o zespołach transportu medycznego, tylko o transporcie sanitarnym. Wszystko, pierwsza rzecz to jest taka, a mianowicie na ile samochód, ambulans, w którym będziemy transportowali tego pacjenta danego, jest zarejestrowanych miejsc siedzących i leżących. Na ile osób jest zarejestrowany? Jeżeli liczba osób transportowych wykracza poza na przykład, nie wiem, 4 czy 5 w rejestracji w dowodzie osobistym rejestracyjnym, takiego pacjenta czy takiego osoby towarzyszącej raczej nie możemy zabrać i nie bierzemy ze względu bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o transport sanitarny, to u nas rzadko kiedy się zdarza, żeby był transport z osobą towarzyszącą. Zazwyczaj to są albo z dzieciakami rodzice jadą i takie osoby zabieramy, tudzież ewentualnie zdarza się, że są to osoby w podeszłym wieku i jadą z jakimś opiekunem. Jeżeli pozwalają na to miejsca w ambulansie, to taką osobę zabieramy jak najbardziej. Po pierwsze, jest to osoba, która jest pomocna dla nas. Po drugie, też komfort pacjenta podczas takiego transportu jest zdecydowanie lepszy, jeżeli on jedzie ze sobą bliską, aniżeli jedzie z osobami obcymi, które widzimy pierwszy raz w życiu. Także nie ma problemu, żebyśmy zabierali tę osobę. Ja dodam tylko, panie Piotrze, taką kwestię, może nie do końca z transportami CCT, o którym rozmawiamy dzisiaj, ale z mojego podwórka, tutaj gdzie jestem, u tego dysponenta, ja mogę odmówić tylko i wyłącznie w kilku bardzo rzadkich przypadkach, żeby zabrać członka rodziny na pokład z ZRM-u. Z definicji nie wolno mi odmówić rodzinie zabrania jej do siebie. Nawet gdyby miała usiąść obok kierowcy, bo ma prawo podróżować z pacjentem. Tak więc te takie rozwiązania, o których mówił wcześniej Michał, które funkcjonują w Skandynawii, to jest między innymi jednym z nich. Nie pracuję już w polskim systemie od kilku lat, ale z tego co pamiętam, to tam nie zawsze chętnie zabieramy kogoś z rodziny, a przecież to jest bardzo ważne wsparcie psychologiczne, którego my czasami nie jesteśmy w stanie zapewnić. Zatem zwracam Państwa uwagę na to, że są systemy, gdzie to funkcjonuje. Pan Wojciech Dia napisał, witam, często szpitale dają lekarza stażysty, który nie ma pojęcia o zabezpieczeniu pacjenta w czasie transportu i nie wspomnę o sprzęcie, który znajduje się w karetce, jak obsłudze jego. No to dobrze, to jak to rzeczywiście wygląda? Mamy bardzo dużo takich sytuacji, Michał, że zarówno kompetencje personelu, sama karetka, już o tym rozmawialiśmy, i sprzęt nie spełnia oczekiwań w ogóle żadnych medycznych, czy to już jest naprawdę skrajnie rzadka sytuacja? Wojtkowi chodziło o coś innego, Wojtkowi tutaj chodziło, pozdrawiam Cię Wojtku, pewnie o to, że tak naprawdę jest wymagany transport pacjenta w asyście lekarza, ale no zazwyczaj czasami jest tak, że dajemy tego lekarza stażystę, co pisze Wojtek, a lekarz stażysta albo nie ma pojęcia zielonego o karetce, o funkcjonowaniu, o zabezpieczeniu pacjenta w stanie critical care, albo nie potrafi się po karetce poruszać, bo nigdy w życiu nie chciał oprócz tylko i wyłącznie praktyk, no i już nie mówmy o tym, że będzie znał sprzęt i o to chodzi. No tak się niestety dzieje, no bo kogo wypchnąć
brzydko mówiąc, do tej karetki, no jakiegoś stażystę, tak, który pojedzie, a nie pana ordynatora, czy jakiegoś asystenta ordynatora, który wsiądzie do tej karetki, gdzie on zupełnie coś innego robi, jest do wyższych celów stworzony, a więc dają tego takiego świeżaka tak zwanego i młodziaka do wypchnięcia na zasadzie zapchaj dziury i tak, żeby ten transport się odbył i wykonał. O to pewnie Wojtkowi chodziło. Okej. Tutaj też Jagoda napisała, do tego odnosiłam się w pytaniu, lekarz stażysta ma też prawo wykonywania zawodu ograniczone do miejsca wykonywania stażu, czyli de facto szpitala. Tak, ale na to pytanie niestety nie odpowiem, bo nie wiem, tak? Nie będę tutaj ani ściemniał, ja mogę zgłębić, odpowiedzieć później, jak to wygląda. Odpowiem na to pytanie, nie wiem, drogą mailową, czy na Facebooku, pani Jagoda, jakkolwiek inaczej, ale teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Serdecznie dzięki. Pani Justyna, przepraszam, napisała do nas pytanie, czy w każdym przypadku podczas transportu zespołu transportu medycznego dziecku musi towarzyszyć rodzic? Czy musi? Nie musi, bo czasami są takie stany, że tego dziecka ten rodzic nie może jechać razem z transportowanym dzieckiem. Tak? No, proszę, mów. Okej, myślałem, że nie słyszałeś. Nie może jechać razem z transportowanym dzieciakiem, tak? Mieliśmy sytuacje na przykład takie, że nie wiem, dzieciak musiał wymagać transportu pilnego z punktu A do punktu B, a jego rodzice nie mogli z nim jechać, chociaż byłoby fajnie, żeby jechał, ale byli zatrzymani do dyspozycji policji. Okej, to jest dla mnie argument, ale z definicji powinni się znaleźć na pokładzie ZTM-u. Tak, jeżeli pozwala na to liczba miejsc siedzących zgodnie z dowodem rejestracyjnym, tak. Świetnie, doskonale. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem o ruchu drogowym, bo przede wszystkim o tym mówimy. Jest z nami chyba tak naprawdę pierwszy raz pan Michał Terpiłowski. Panie Michale, pozdrawiam pana serdecznie, bo pan Michał pozdrawia Michała. Dwa Michały się spotkały, jeden duży, drugi też duży. Pozdrawiam serdecznie z koła podbiegunowego pana Michała. Z biegiem lat widzę, że nic się nie zmienił. Były student z dawnych lat Uniwersytetu Medycznego Łódź, aż rzeczywiście pan Michał podbija północ, podbija biegun północy tutaj w Norwegii, tak więc najserdeczniej pana pozdrawiam. Z tego miejsca pozdrawiam również Michała, to był jeden z moich studentów, kiedy pracowałem na UMED-zie w Łodzi, jeden z takich mądrzejszych, bardziej ambitnych studentów, także bardzo miło, pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Ale fajna sytuacja, rzeczywiście to NT Life w tym swoim ratowniczym genetypie ma wpisane łączenie ludzi, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Łukasz napisał taki komentarz, kwalifikacje pacjentów kategoria 1, pacjent stabilny, wymagane 2 osoby ZTM-u, których jeden to medyk, kategoria 2, pod tytułem stan ciężki i ustabilizowany, wymagany ZTM 2 osoby, kategoria 3, pod tytułem po NZK wymaga podtrzymania zniesienia odruchów i zwiotów, lekarz wymagany na pokładzie to tylko przykład. Często jest tak, że wpada ZTM i odmawia transportu. Tracimy czas. Proszę odnieść się do tego komentarza Łukasza. Tak, no czasami tak się zdarza, bo zespoły transportu medycznego i członkowie tych zespołów w momencie, kiedy przyjeżdżają na oddział ratunkowy, czy nie tylko na oddział ratunkowy, na jakieś inne jeszcze oddziały, bo to z każdego oddziału można zrobić transport i widzą po badaniu, po zapoznaniu się z dokumentacją, że w ich ocenie, autonomicznej ocenie, ten pacjent albo nie nadaje się, nie kwalifikuje do transportu i przewozu, to mogą odmówić takiego transportu, tak? No my jesteśmy też medykami, mamy jakieś swoje doświadczenie, mamy swój rozum i bierzemy odpowiedzialność za tego pacjenta, więc zdarzało się niejednokrotnie, że myśmy umawiali transportu takiego pacjenta. W momencie, kiedy na przykład myśmy jeszcze nie mieli noradrenaliny wpisanej jakby w listę leków, które musimy podawać, to zdarzało się tak, że odmawialiśmy tych transportów, to potem szpitale wycwaniły się w ten sposób, że nas zamawiały do transportu. W momencie, kiedy my przyjeżdżaliśmy, wchodzimy na oddział ratunkowy czy na izbę przyjęć na oddział szpitalny, jest odłączany lewonor, jest odłączany midanium na przykład, macie pacjenta bez pompy i jedźcie i nagle pacjent zatrzymywał się krążeniowo, bo nie miał żadnych presorów czy jakichś tam innych powiedzmy leków. Ja jestem za takim ustandaryzowaniem, jak przed chwilą Łukasz pisał, i zrobieniem tych kodów i pilności wyjazdów i kodów kwalifikujących pacjenta do transportu, w jakim składzie i tak dalej, tylko wracam do początku. Potrzebujemy w tej współpracy i właśnie tych takich mądrych głów, spostrzeżeń ludzi z różnych regionów, z różnych obszarów, tak żebyśmy mogli wypracować sobie coś wspólnie. Takimi osobami jest Łukasz Derkacz, Marcin Wojcieszak, Krzysztof Kotliński, Jakub Nele, Tomasz Janus z Paramedic Polan,
Paweł Bednarenko, Marek Maślanka i wielu innych, którzy przez ostatnie 4 lata byli z nami, wspierali naszą działalność, więc to są rzeczywiście osoby, które mają sporo do powiedzenia i warto ich słuchać. Tak więc bardzo serdecznie za to dziękujemy. Pan Michał nas raz jeszcze, pan Michał dziękuję, pozdrawiam panie Michale niedaleko z okolicy Oslo, zapraszam kiedyś na kawę, jak będzie pan na południu, wie pan, tutaj cieplej, a nie tam na północy, lepiej tutaj się spędza czas. Pan Krzysztof Bulasz napisał jeszcze raz, czy w ZMTM może jeździć ratownik KPP? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo zespoły mogą być dwuosobowe, zespoły mogą być 3-osobowe. Jeżeli są zespoły dwuosobowe, jest to 2 medyków, 2 ratowników medycznych, ratowniczych medycznych, czy pielęgniarek czy pielęgniarzy, albo mieszane, natomiast w zespołach 3-osobowych jest dopuszczalny wariant taki, że 1 osoba, kierowca, tylko i wyłącznie jest osobą, która jest po przeszkoleniu skwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgadza się, prawidłowa odpowiedź, pan Mateusz potwierdza, pan Mateusz Filochowski, tylko jako kierowca w zespole 3-osobowym, zatem bardzo serdecznie dziękuję, skoro 2 ekspertów z FAK się wypowiedziało w tej kwestii, jestem przekonany, szanowny panie Krzysztofie, że ta odpowiedź rzeczywiście jest prawdziwa. W ostatnim czasie, muszę państwu powiedzieć, muszę tutaj swoją prywatę wrzucić, jest z nami moja ciocia, pani Anna Gerasińska, która ma ponad 50-letnie doświadczenie jako pielęgniarka, fantastyczna osoba, która spędziła w pracy z pacjentami, bardzo trudnymi pacjentami, wymagającymi opieki i wsparcia psychiatrycznego ogromnie wiele lat. Robiła takie rzeczy, gdzie nam, medykom, w obecnych czasach się nie śni. Chciałbym ciociu podziękować za wsparcie, udostępnia ciocia nasze posty, lajkuje ciocia te wszystkie rzeczy, to jest naprawdę niesamowicie, tak więc pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo takich medyków już nie produkują na świecie, tak więc mam nadzieję, że się szybko spotkamy. Zachęcam państwa do komentowania kolejnych naszych rozmów. Bruno Wrubel jest dzisiaj z nami, pozdrowienia from Poznań. Panie Brunie, serdecznie zapraszam też na kawę, gdzieś tam na poznańskiej ławicy, często się możemy gdzieś tam zobaczyć. Zadawajcie jeszcze, drodzy państwo, pytania, zwróćcie Michałowi i nam uwagę na najbardziej pilne kwestie związane z transportem medycznym, tym transportem zaawansowanym, żebyśmy też odwracali to takie myślenie, że tam przyjadą sanitariusze, wrzucą na nosze, przerzucą z punktu A do punktu B i to będzie wszystko, bo trochę też musimy zadbać o ten nasz PR, o ten nasz wizerunek. Mówiłeś o mundurach, mówiłeś o sprzęcie, o tym wszystkim, ale jako też rzecznik prasowy w waszej firmie dbasz pewnie w ogóle o sposób, w jaki się o waszych pracownikach, o waszych standardach wypowiada. Co tutaj byś sugerował w zmianach, jeśli chodzi o tę PR-ową robotę, którą należałoby zrobić? Jeżeli chodzi o PR, ale teraz nie mówię o PR w naszej firmie, tak, ale mówię o PR ogólnie, jeżeli chodzi o państwowe ratownictwo medyczne, ratowników medycznego, środowisko tych pracowników prehospitalu, szeroko pojętego i tego wczesnego takiego leczenia szpitalnego z SOR-ów, z izb przyjęć, to my tak naprawdę nie istniejemy nigdzie kompletnie. Są pojedyncze osoby, tak jak ty jesteś, jak jest Jakub Ner, jak jest Krzysztof Kotliński, parę innych osób, które o tym mówią, jak Adam Stępka, o tym mówią gdzieś głośno ratownicy, pokazują jakieś nowinki, ale tak naprawdę nie mamy 1, 2, 3 osób rozpoznawalnych, które mówiłyby głosem całego środowiska, skonsolidowanego środowiska i stanęły przed kamerami i tłumaczyły pewne rzeczy. Proszę zauważyć, i pewnie to wszyscy zauważyliście, że jest coś takiego, że zdarzył się jakiś duży wypadek, nie wiadomo jaki wielki, było 20 wozów straży pożarnej, 4 radiowozy policji, było 8 karetek, ci zrobili to, tamto, a pacjent trafił do szpitala. No nie teleportował się, ktoś go zabezpieczył, ktoś go przewiózł. My o tym nie mówimy, tak? Mówią za nas inne osoby, mówią o nas funkcjonariusze straży pożarnej, rzadko kiedy policji zostało to i tamto zrobione, a więc nasz PR jako tego zawodu gdzieś tam powoli leży. Czasami zdarzają się sytuacje podbramkowe, że nie wiem, ratownik na dyżurze był pijany, bo takie były nieraz sytuacje i poszło to w media, w eter. Oczywiście to jest dobra pożywka dla każdego dziennikarza, no bo to jest news super, tak, jak nie mają czegoś, akurat w ciągu dnia to wrzucają sobie taką setkę i zapełniają antenę i nie ma kto tak naprawdę bronić tej osoby, tak, no rzadko kiedy się zdarza funkcja rzecznika prasowego gdzieś w naszych strukturach, a powinien taki rzecznik być, który będzie właśnie dementował pewne rzeczy, dementował pogłoski, hejty i inne dziwne rzeczy i nadzorował cały czas te wszystkie media i to, co się mówi o nas. Tego nie ma, ale ja pokładam wielkie nadzieje w Komitecie Organizacyjnym Samorządu Ratowników, trzymam kciuki za ten cały samorząd, tak żeby on jak najszybciej powstał, żebyśmy w końcu byli gdzieś razem zebrani w jednym miejscu, skonsolidowani,
mówili o swoich problemach, wytyczali te kierunki, żebyśmy byli słuchani całościowo jako grupa zawodowa. Jesteśmy bardzo małą grupą zawodową, ale musimy być bardziej widoczni, bardziej słuchani przez wszystkich, nie wiem, ministerstwa, nie ministerstwa, etc. Tak. Łukasz Derkacz, który też był naszym gościem w NT Live, twojego podpisu też nie ma tutaj, ja się upominam. Public Relations, bardzo ważna kwestia, w ZTM to nadal są medycy, którzy również pracują w zespołach tak zwanych systemowych, tak więc to są również osoby o wysokim zaufaniu publicznym. Zdaje się, że chyba konkurujemy trochę ze strażakami, ratownikami z PSP. Jesteśmy chyba na drugim miejscu. Więc Łukaszu, słuszna uwaga i również twoja uwaga związana z samorządem. Bardzo za to dziękuję. Raz jeszcze odmachuję tutaj rodzinnie mojej cioci, bardzo serdecznie dziękuję. Ponawia pan Szymon pytanie. Panie Szymonie, przepraszam, jeżeli go nie zauważyłem, to proszę wybaczyć. Co z konsultacjami, bo jest tego dużo i jesteśmy wsadzani na minę. Co ma autor na myśli tego pytania? Może jak wiem, o co chodzi z konsultacjami, czyli czy zespoły transportu medycznego włożą pacjentów na konsultacje, to odpowiem Panie Szymonie, że zespoły transportu medycznego nie są dedykowane do tego, żeby zabierać pacjenta z jakiegokolwiek oddziału, przywozić go do innego szpitala na konsultację, na przykład neurochirurgiczną, i albo pozostawiać, albo odwozić z powrotem. I to jest zakazane, tak? I to jest praktycznie na każdej stronie oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia napisane, że zespoły transportu medycznego nie są dedykowane do przywożenia na konsultacje czy na jakieś badania diagnostyki obrazowej do innego szpitala i potem odwożenie. Oczywiście zdarza się wielokrotnie, że jesteśmy naciągani i tak naprawdę przyjęcie pacjenta, które jest obligatoryjne w drugim szpitalu, nie jest zapewnione, a tylko jedziemy na konsultacje. Dyspozytorzy są okłamywani, potem zespół transportu medycznego jest okłamywany. Finałem jest taki, że karetka stoi 3 godziny, bo to była tak naprawdę konsultacja, trzeba zrobić jeszcze diagnostykę jakąś i a nuż widelec pacjent zostanie albo będzie odwieziony do szpitala, z którego go zabieraliśmy. Czy to jest dobre? No nie jest to dobre, to jest takie głupie polskie cwaniactwo, bo ja teraz podam przykład, tak jaki mieliśmy w województwie łódzkim moim, gdzie mieszkam. Szpital X wysłał pacjenta rzekomo do przyjęcia. To był szpital powiatowy odległy dosyć od Łodzi. Zawieźliśmy tego pacjenta do Łodzi. Okazało się, że to nie było przyjęcie, a to była tylko biopsja. No i oczywiście ta biopsja czekało bo to było w poradni robione, ta biopsja cienkoigłowa, więc się czekało 3 godziny, 4. W tym czasie w tym samym szpitalu wpadł pacjent z udarem, który był jeszcze w okienku terapeutycznym i karetka, bo potem na nas pretensje, że karetka długo jechała, tylko że karetka jechała, bo są 4 województwa z drugiego końca i ten pacjent nie zdążył na leczenie lekiem Actilis. No ale tutaj sobie jakby powiedzmy sami zafundowali i niestety temu pacjentowi taką przykrą sytuację. Więc zdarza się, że jesteśmy wykorzystywani do konsultacji dosyć często, jest to spotykane. Pani Moniko, dobry wieczór, bardzo jest nam miło, że znalazła dzisiaj Pani czas na to, żeby posłuchać Michała Wintera z Falk Medycyna. Lekarze w szpitalach nie mają pojęcia, co to jest ZTM i w jakim celu zostało to stworzone. Michał, odnieś się do tego komentarza. Samo co mówiłem wcześniej, czyli ta babcia Leokadia, już teraz ją zmienimy, tak? Babcia Leokadia, czyli po pierwsze ZTM wystartowa była pandemia, nie było nie było żadnej praktycznie informacji, oprócz jakiegoś jednego komunikatu z NFZ-ów do ludzi, że coś takiego jest. I po drugie tak naprawdę do tej pory się zdarzają sytuacje, że jedziemy i mówimy, że jest takie coś jak ZTM, czemu nie wzywacie? A pracownik w szpitalu mówi, ale my nie wiemy, że coś takiego jest w ogóle jak zespołu transportu medycznego i nawet nie wiedzą, że jest to za darmo. Mówię, no jak teraz wiemy, że jest, to będziemy wzywali. Myśmy robili nieraz, kilkukrotne takie kampanie informacyjne w rejonach tam oczywiście, gdzie my jesteśmy. Wysłaliśmy informacje do szpitali, do ordynatorów, do dyrektorów, żeby to dalej gdzieś szło i w internecie, żeby były kampanie, że jest zespół transportu medycznego, korzystajcie z tego wszystkiego, ale jeszcze pomimo 4 lat, niby krótko, niby długo, to jeszcze zdarzają się sytuacje, że nie wiedzą niestety, że jest coś takiego jak zespół transportu medycznego, do czego jest przeznaczony, kiedy możemy go wzywać, w jaki sposób wzywać i tak dalej, i tak dalej. Ale no mówię, brakuje babci Leokadii. Będziemy nad tym pracować. Pani Moniko, raz jeszcze pięknie dziękuję za pytanie, za obecność i za tę aktywność. To jest dla nas bardzo ważne. Łukasz dzisiaj dostaje taką naklejkę, dzielny widz i słuchacz. Dalszy rozwój ZTM transport neonatologiczny, znak zapytania, mobilne ECMO. Czy Falk ma jakąś wizję rozwoju w tym temacie? To znaczy, jeżeli chodzi, Łukaszu, o transport neonatologiczny, ten transport cały czas został, tak? On jakby nie jest zlikwidowany i te zespoły neonatologiczne w różnej liczbie w województwach są, zazwyczaj to są po
2 karetki, 2 ambulanse na dane województwo, tak? Czasami zdarza się, że jest tylko jedna, ale on nie jest i on jest przeznaczony dla tych pacjentów do 4. tygodnia życia, od momentu urodzenia, ewentualnie do 1. roku życia, jeżeli wymaga terapii w inkubatorze i one są uruchamiane. Czy mobilne ECMO? Powiem szczerze, że troszeczkę się nad tym zastanawialiśmy, ale zastanawialiśmy nad jeszcze innym tematem niż ECMO. Tak? Na razie nasze karetki, ambulanse nie pomieszczą ECMO i tutaj będziemy musieli się pochylić nad jakimś nowym projektem z zakupem nowej karetki, która właśnie będzie dedykowana do takich transportów, gdzie wyjdzie całe, powiedzmy, łóżko ojomowe, właśnie z ECMO czy z innymi urządzeniami, tak żeby tego pacjenta nie przekładać, nie traumatyzować. Jest temat, nad którym pracujemy i projekt, który się rozwija, ale no chciałbym, naprawdę bardzo mocno chciałbym, ale nie mogę powiedzieć. Jest to coś podobnego do ECMO, ale myślimy nad rozwojem nowej usługi, która będzie jedyna i pierwsza w Polsce. Ciśnijcie, drodzy Państwo, może jednak coś się tam, nasz kolega dzisiaj, Michał Winter, jednak coś tam sprzeda dzięki Wam, drodzy Państwo. Tak więc ciśnijcie, drodzy Państwo. Tutaj pojawiają się kolejne pytania, no i też Michał, Łukasz odpisał, taki kontener by wielki się przydał. No właśnie, jak pokażę, może dajmy teraz czas na pytania, żeby się zastanowili słuchacze, o co chcą jeszcze zapytać, a ja pokażę właśnie takie marzenia nasze, jeżeli chodzi o karetki kontenerowe, jak to powinno wyglądać. Dobrze. Te marzenia nie są jakieś mocno odległe i nierealne do spełnienia. Ja przekażę informację, pozwolę sobie odpowiedzieć pani Justynie na pytanie. Pani Justyno, nie ukrywam, że ja do dzisiejszej audycji przygotowywałem się właśnie z tej strony. Strona internetowa falk.pl, wchodzimy na start. Można się dowiedzieć tutaj o wielu ważnych kwestiach. O samej firmie, o której już dzisiaj mówiłem, o aktualnościach, o kodeksie etycznym, o regulaminie i tak dalej. Będzie też cała oferta. Zwróćcie Państwo uwagę, że między innymi ten transport medyczny i kursy i szkolenia i tak dalej, można się dowiedzieć. Łącznie z numerem do Krajowego Centrum Operacyjnego 22 535 9151 jest napisane. Tak więc jestem przekonany, droga Pani Justyno, że tutaj tych informacji otrzyma Pani więcej, a jeżeli Michał za chwilkę poda nam swój adres mailowy w prywatnym czacie, to ja ten adres mailowy do Was, drodzy Państwo, w komentarzu wkleję i jeżeli będą takie pytania, które przed chwilą zadała Jagoda, na które Michał nie zna odpowiedzi, ale właśnie to jest wysoki poziom fachowości i kultury osobistej, że przyznaje, że nie zna tej odpowiedzi, to na pewno znajdziemy odpowiedź na to pytanie, tak więc zachęcam Państwa do tego, żeby nawiązać kontakt z Michałem. Michał, podnieś kciuka i powiedz, że jesteś gotowy do tego, żeby już tam zrobić. Pani Justyno, mam nadzieję, że uzyskała Pani informację. A tymczasem ja już właśnie udostępniam takie marzenia, może nie odległe, ale finansowe na razie. To jest propozycja zabudowy karetki kontenerowej właśnie do typowo critical care transport, tak? Czyli czym ona się różni od takiej zwykłej karetki, no przede wszystkim jest zrobiona na kontenerze albo na dosyć dużym samochodzie ciężarowym, albo takim półciężarowym, solówka to się nazywa, jeszcze niektórzy tak to mówią. Ona nie ma jakichś tam zbytnio dużo pomieszczeń, schowków, półek na sprzęt, ale to, co jest bardzo fajne, to jest to, że pacjent jest po środku, może dookoła niego wszystko zrobić, a mocowania i te szyny, które są tutaj, czy szyny Modura, czy jakieś inne szyny, pozwalają na przyczepienie różnych sprzętów w różnych miejscach, a więc nie ma tak jak teraz w karetce, że jest na stałe w jednym miejscu defibrylator, jest problem, żeby go przesunąć, bo na przykład pacjent jest większy, albo bo na przykład ma ECMO, cokolwiek innego, tylko wieszamy sobie podług tego, w jaki sposób chcemy. I to jest taka mniejsza karetka, to jest pojazd typu C, właśnie przeznaczony do tego transportu, ale takim największym hitem, jakim ja widziałem, a to były targi w 2022 roku w Fuldzie Red Mobile, to była karetka kontenerowa, która jest tutaj, tak? Czyli mamy znowu szyny Modura, w różnym miejscu, różnie sprzęt możemy sobie powiesić, nie ma zbędnych szafek i szafeczek, bo tam też nie potrzeba, przy tym transporcie jest bardzo dużo jakiegoś sprzętu, typu nie wiem, pas do stabilizacji miednicy, czy nie wiem, duży zestaw rurek różnego rodzaju, tam wystarczy naprawdę plecak z dobrze wyposażoną jednorazówką i lekami. Tak wygląda z drugiej strony, oczywiście nosze są po środku i te szyny Modura, proszę zauważyć, to jest tylko jedna szafka przesuwana, czy dwie, tak naprawdę nie ma nic więcej.
Oczywiście wysokość jest pewnie tak, że każdy może stanąć, nie musi się garbić, on wygląda tak z zewnątrz. W ten sposób. Piękny jest, intensywny transport, piękna, Tak, i to jest piękne. Czyli tył cały jest medyczny, tutaj jest ten przedział kierowcy, no i po środku jest przedział dla personelu medycznego, który może sobie jechać bez pacjenta na przykład w komfortowych warunkach. A to jest coś, co ja pierwszy raz widziałem, jak byłem w Kopenhadze w 2017 roku na Mistrzostwach Europy razem z koleżanką, która była tutaj z panią major dr Anitą Podlaśń, z Marcinem Kujawskim. Panią podpułkownik. Przepraszam, panią podpułkownik, tak, ale fopa, przepraszam cię Anita. To była karetka, która w 2016 roku była konstruowana w Kopenhadze do przewozu dzieciaków neonatologicznych. To jest Mercedes Sprinter, który jest na kontenerze przedłużanym. Ja wtedy w 2017 roku zrobiłem wielki oczy, jak ja to zobaczyłem. Dlatego, że tak, po pierwsze to jest platforma, ten przedział pierwszy, gdzie stoją te panie pielęgniarki, to jest przedział medyczny, największy w tym ambulansie, gdzie każdy inkubator może wjechać bez względu na to, jakiej jest firmy. Czyli nie ma tak jak w Polsce standardowo przyjeżdża karetka neonatologiczna, która ma swój inkubator i musimy przełożyć tego wcześniaczka do naszego i potem do karetki, potem z karetki z naszego do szpitalnego, tylko gdzie cały inkubator jest przekładany raz, tylko i wyłącznie, co jest mniej traumatyzujące dla takiego dzieciaka i bezpieczniejsze, ale to jakby to też zrobiło wrażenie, że każdy inkubator może tam wjechać i być przymocowany za pomocą pasów, tak jak na tirze wozi się jakieś towary i sprzęt, tak to widać w środku, ale największe wrażenie na mnie zrobił ten przedział, który jest z tyłu tutaj. Niestety nie mam zdjęcia z środka, nie widać, chociaż nie, tutaj będzie. Ten przedział z tyłu to jest przedział dla personelu medycznego, ale to też jest przedział dla rodziców, czyli jeżeli jest taki transport daleki tego dzieciaka, pojedziemy na przykład przez pół Polski, to żeby ten transport był nietraumatyczny dla tego dzieciaka, to mogą z nim jechać rodzice. Rodzice sobie siedzą na tych krzesełkach, na tych fotelach, które są tutaj z tyłu, na telewizorze mogą widzieć podgląd pod dzieciaka, bo tam są kamery w przedziale medycznym, mogą go obserwować. Wiadomo, że coś w tym jest, tak, że dziecko czuje bliskość swoich rodziców i swojej matki. Tu jest ekspres do kawy, tu jest klimatyzacja i telewizja satelitarna. Jak myśmy to zobaczyli wtedy, to zrobiliśmy wielkie oczy i wielkie wow. No i to są takie, powiedzmy, marzenia, gdzie chcielibyśmy, żeby to może w Polsce zespołach transportu medycznego w końcu jakoś tak powolutku, małą łyżką z dużej miski zaczynało wyglądać, ale to jeszcze trochę wody w tej Wiśle musi upłynąć. Ja tak też zastanawiam się dzisiaj, rozmawiając tutaj na sympozjum w Legnicy z kolegami i koleżankami, jak to wygląda, bo też pytali, o czym będziesz mówił. Ja mówię, że słuchajcie, dzisiaj zespoły transportu medycznego w Polsce są na takim etapie, jak kiedyś była taka transformacja, przychodziliśmy z pogotowia ratunkowego do ratownictwa medycznego w Polsce. To była taka wielka transformacja, jakby takie boom, wow, przejście, nikt nie wiedział co, jak z czym się je, każdy robił coś tam po swojemu, trochę ten przeczytał, tamten dodał i dzisiaj my jesteśmy też troszeczkę właśnie na takim etapie, czyli może my nie przeskakujemy z jednego na drugie, nie ma tej transformacji, ale rodzimy się z czegoś do góry. No i my jako firma deklarujemy, ja jako swoja osoba, wielu moich kolegów, koleżanek, koordynatorów, kierowników, którzy mają w tym doświadczenia, pracowników naszych, że jesteśmy otwarci właśnie na jakieś zmiany, na jakieś propozycje do współpracy dalszej, nie zamkniętej wojskiej tutaj, ale szeroko ze wszystkimi innymi dookoła. Tak, żebyśmy rozwinęli to, żeby to, co 4 lata temu ktoś wymyślił, żeby to nie umarło śmiercią naturalną, ale żeby gdzieś dalej to rozwijać i żebyśmy dobili do takiego poziomu, jak jest gdzieś w Europie za 5-10 lat, nie wiadomo za ile. To jest takie moje marzenie jakby. A jak to powtarza między innymi Mirela Motyka i wielu innych bliskich mi osób, uważaj, o czym marzysz, bo się naprawdę spełnia. Jest kilka komentarzy, które dotyczą tego, co pokazałeś. Łukasz napisał C1 kategoria prawa jazdy. Tak, Łukasz, u mojego dysponenta, tu gdzie pracuję, absolutnie wszyscy, to jest wymaganie do pracy, kod 160, czyli Blue Lights i minimum C1. Nie można inaczej, nie da się inaczej z racji wagi, to jest jakby pierwsza rzecz i to o tym mobilnych oddziałach intensywnych, tak, w naszej przestrzeni, w której ja pracuję, łącznie z aparatem tomografu komputerowego na kontenerze do wczesnej diagnostyki przedszpitalnej epizodów neurologicznych również. I tutaj pan Krzysztof napisał, że jedna z naszych firm, Stolarczyk, ogarną. Oczywiście, mamy ogromne doświadczenia w zabudowie kontenerowej i nie tylko, między innymi firma AMZ Kutna, która produkuje karetki, w których ja pracuję tutaj w Oslo, również ma takie doświadczenia, mamy ogromne możliwości.
I to jest to coś, nad czym warto się pochylić. Joanna Bolon, Jęszczok do nas napisała: cześć, dobry wieczór Joanno. Temat co jakiś czas powracający do dyspozytorni medycznych. Telefon do Falka podajemy jako jeden z pierwszych, bo lekarze w szpitalach zupełnie tematu nie ogarniają. Dziękuję Tobie Joanno, bo wiem, że ta kwestie związane z dyspozytorią są Tobie bliskie. Myślę, że potwierdzisz to, drogi Michale, taką opinię Joanny. Jak najbardziej tak. Cudownie. Czy to coś jeszcze pojawiło się od Łukasza? Może stworzyć jakieś forum konsultacyjne Falka. Zostawiam do przemyślenia. Drogi Michale, co ty na to? Znaczy jest to może nie forum, nie nazwijmy tego forum konsultacyjne Falka, ale nazwijmy to, nie wiem, grupa robocza w zakresie zespołów transportu medycznego, tak? Możemy sobie utworzyć grupę na WhatsAppie, możemy utworzyć grupę na Facebooku, na jakimkolwiek innym kanale, medium jakimś, tak, gdzie będziemy się wymieniali swoimi doświadczeniami, gdzie spiszemy te zagadnienia z białej księgi, tak jak Jacku powiedziałeś przed chwilą, będziemy punkt po punkcie, po kolei pracowali nad jednym, zapraszając kolejnych ekspertów, osoby doświadczone, tak żeby wypracować za rok jedną rzecz, za 2 lata 2 rzeczy, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Jestem jak najbardziej za. To, co mówiłeś o moim mailu, to jak najbardziej można go wyświetlić. Ja jestem do dyspozycji praktycznie 24 na dobę, także śmiało można pisać, już piszę na... O, uciekł nam. Rozłączył się w trakcie audycji. Ratuj Jagodo, ratuj. Pozdrawia nas Joanna z dyżuru. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że może do nas dołączyć między odbieraniem kolejnych połączeń ratunkowych. Michał, gdzieś ty się chłopie podział? Czemu mnie tak brutalnie tutaj zostawiłeś? Z tych emocji kliknąłem, nie to co trzeba, ale już jest. Okej. Joanna nas pozdrawia a pan Mateusz napisał, że już coś zepsułeś, tak więc drodzy Państwo, mail do Michała już się w tym momencie pojawia na ekranie, żeby było pięknie, oficjalnie napisane dużymi literami, że takie coś jest dostępne w sposób oficjalny, publiczny. Michał jest do Waszej dyspozycji i za chwilkę również ten mail będzie w komentarzach. Tak więc bardzo za to dziękuję, bo właśnie ten dostęp do ekspertów zajmujących się konkretnymi dziedzinami w medycynie stanów nagłych, medycynie przedszpitalnej, której poświęcaliśmy w ostatnich 4 latach, blisko 100 audycjach, mnóstwo uwagi, nie mogłoby mieć miejsca bez Was, Michał, bez Ciebie, bez wspomnianych dzisiaj wielu gości, tak więc też bardzo Tobie dziękuję, że robicie naprawdę kawał dobrej roboty dla naszych pacjentów w prehospitalu. I tak naprawdę dla mnie chyba nie do końca ma to znaczenie, pod jaką chorągiewką czy pod jakim herbem jesteśmy. Najważniejsze, żebyśmy się szanowali w tej naszej pracy, najważniejsze, żebyśmy byli czytelni dla siebie nawzajem i żebyśmy wykonywali swoją robotę jak najlepiej potrafimy. Tak mi się wydaje, chyba to jest ważne. Zgadzam się z Tobą, Jacku, w 100%. Ja Ci bardzo dziękuję za takie ciepłe i miłe słowa, ale też ja muszę powiedzieć ciepłe i miłe słowa w kierunku Twojej osoby, bo Ty przez 4 lata, ja wiem, że podsumować Ciebie, ale zrobiłeś bardzo piękną, bardzo fajną, bo tak naprawdę myśmy nie mieli takiego medium, gdzie mogliśmy się spotykać, rozmawiać bardzo na żywo, jak to mówisz, a więc to jest bardzo fajna rzecz. Ja myślę, że to się dalej rozwinie i kontynuuj swoją robotę. Będziemy Ci podsyłali tematy i będziemy Ci podsyłali nowych ludzi. Jak najbardziej tak, w 100% podpisuję się 2 rękoma znowu już po tym, żebyśmy nie patrzyli na to, że ja jestem z Falka, z prywatnej firmy, czy ktoś jest, nie wiem, z jakiegoś SP-ZOZ-u albo NZOZ-u, czy jakiegokolwiek innego ZOZ-u, pogotowia ratunkowego, rejonowego, czy wojewódzkiego i tak dalej. Po prostu jesteśmy pracownikami, jesteśmy ludźmi i róbmy wszystko, żeby nam pracowało się łatwiej, lepiej, lżej, za większe pieniądze, konsolidujmy się, ale konsolidujmy się i współpracujmy, to jest taka też moja prośba wewnętrzna, osobista, żeby tylko nie to były te 3 dni takie właśnie na konferencjach, dzisiaj sympozjum w Legnicy i tak po 3 dniach gdzieś tam zapomnimy i zdjęcia potem obejrzymy albo się wymienimy, co tam u Ciebie słychać, ale zaczniemy współpracować i pracować. Ja wiem, że każdy jest gdzieś obciążony swoimi zadaniami, obowiązkami wynikającymi z pracy, ale myślę, że dla takich idei, wartości, poprawy naszego zawodu, komfortu pracy, wszystkiego, co jest z tym związane, to warto poświęcić na przykład 1 godzinę w tygodniu, żeby siąść sobie, tak jak Łukasz Derkacz tutaj jest na przykład, czy ktokolwiek inny jeszcze z ekspertów, który jest dzisiaj bardzo aktywny, siąść, porozmawiać. Słuchajcie, to może do końca miesiąca pochylmy się i napiszmy 2 pisma do Ministerstwa Zdrowia na temat tego, jak widzą mundurowanie i zaproponujemy zmianę. Bo jeżeli napiszemy tylko o coś, to nie, ale dajmy już im coś dokonanego i propozycję na to, co oni to przemyślą szybciej, to może wejdzie. Ja jestem za takim czymś jak najbardziej tak. Bez patrzenia na logo, nie wiem, herb, tak jak powiedziałeś, cokolwiek innego.
Jeden z takich ekspertów, niewątpliwie w Polsce jest Wiśnia, Krzysztof Wiśniewski i zniknęliśmy teraz za chmurką, która pojawiła się tutaj. To jest informacja dla słuchaczy, którzy nie widzą, słuchaczy na Spotify. Pojawiły się 4 kwestie, do których Krzysztof prosiłby, żebyśmy się mogli odnieść przede wszystkim, drogi Michale, ty. Jak wygląda sytuacja z transportem pacjentów bariatrycznych? Bardzo proszę, to jest pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, już odpowiem, jeżeli chodzi o te karetki bariatryczne, one w Polsce są, może nie w każdym województwie, nie wszędzie, ale nie są wykorzystywane tak, jak powinny być, bo one częściowo, niektórzy chwalili, że mają tą karetkę bariatryczną, a jest wykorzystywana do zupełnie innych zadań, na przykład do Państwowego Ratownictwa Medycznego czy do transportów. Jeżeli chodzi o ZTM-y, to tam nie ma żadnego słowa o karetkach bariatrycznych. Możemy zabrać pacjenta, którego waga nie przekroczy nośności noszy i w sposób bezpieczny możemy go przetransportować. I to jest kolejny temat, który kuleje, czyli kolejny temat do wpisania na białą księgę, żeby w końcu unormować ten transport bariatryczny z wyznaczeniem na przykład jednej karetki czy 2 na województwo, które pozostają w dyspozycji 24 godziny na dobę i każdy wie, że na przykład w województwie łódzkim jest jedna karetka, dzwonimy po ten numer telefonu i jest do dyspozycji w ciągu 1 godziny czy 1,5 godziny. To jest temat nieuregulowany, wpisujemy go na listę białej księgi i będziemy działali, pytali, w jaki sposób to rozwiązać, unormować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj prośba do pani Jagody Nowak, która dzisiaj jest wydawczynią naszej audycji. Proszę odnotować, że musimy się pochylić nad Białą Księgą i już w tym momencie wpisać te kwestie i może wątek Białej Księgi na stałe przypniemy na naszym profilu, żeby nasi widzowie i słuchacze mogli do nas wysyłać swoje spostrzeżenia. Tak więc myślę, że to jest dobry pomysł. Jak to ogarniemy? Z pewnością pani Nowak ogarnie. Drugie pytanie, które zostało zadane przez Krzysztofa, to pytanie związane z używaniem sygnałów świetnych i dźwiękowych w transporcie. Jak to wygląda? No powiem szczerze tak, doskonale wiem, jak to wszystko wygląda, tak, firmy, które pracują komercyjnie i chcą nabić, powiedzmy, liczbę transportów, za które są te transporty płatne, czyli z większą liczbą transportów mamy więcej pieniędzy, to oczywiście, że nadużywają sygnałów świetnych i dźwiękowych. U nas przyjęliśmy taką zasadę w firmie, że mamy wyjazdy w trybie pilnym i w trybie normalnym z gotowością do 2 minut i do 3 minut wyjazdu. I w trybie pilnym, jeżeli stan pacjenta tego wymaga, co jest odnotowane w dokumentacji medycznej, to jest zgoda przez dyspozytora na użycie sygnałów świetnych i dźwiękowych. Natomiast jeżeli chodzi o nadużywanie, to my staramy się tego nie robimy tego i tępimy takie przypadki nadużycia, ale ja wiem, że są takie firmy mniejsze, które właśnie żerują na tym, żeby jak najwięcej transportu zrobić, a w związku z tym przyspieszają, używając sygnałów świetnych i dźwiękowych. Nie tędy droga, bo doskonale wiemy, że ta jazda nie jest bardzo bezpieczna. Myśmy mieli ostatnie zdarzenie, że przy 28 km na godzinę karetka została uderzona w tył karetki, w zderzak praktycznie zaraz za kołem się przewróciła na bok, karetka jest do kasacji. 28 km na godzinę jechała karetka, bo wjeżdżała na skrzyżowanie. Także to nadużycie jest powszechnie stosowane, nie tylko u nas, ale tak jak obserwuję to wszystko, natomiast ja też zauważyłem, mam kilku znajomych policjantów, którzy pracują w drogówce, między innymi w Łodzi w Wydziale Ruchu Drogowego, którzy polują już na karetki firm XY jakiś, które nadużywają sygnałów, na przykład jeżdżą buspasami, a więc potrafi się zespół wyrwać za taką karetką policji, patrol policji, dojechać i zapytać, dlaczego używali sygnałów świetnych dźwiękowych. Mało tego, że są 2 postępowania, bo w jednym przypadku nadużyli tych sygnałów świetnych dźwiękowych, a w drugim przypadku chłopak nie miał dokumentów na pojazd uprzywilejowanej i zezwolenia na kierowanie takim pojazdem. Także to też jest trochę wody w Wiśle upłynie, zanim ktoś tą normuje się za to weźmie, mówiąc w cudzysłowie. Ja podam Tobie tylko taką dodatkową kwestię, Krzysztof, że w miejscu, w którym pracuję, sygnał dźwiękowy jest dodatkiem. Sposób przygotowania się w tej jeździe Blue Lights w kodzie 60 uczy nas stosowania tej syreny tylko jako dodatek. Nie jest tak, że cały czas musi być sygnał świetny i sygnał dźwiękowy, żeby pojazd miał status pojazdu uprzywilejowanego. O tym już żeśmy kiedyś mówili w jednym z odcinków, ale jeżeli będziecie Państwo zainteresowani tym tematem, to możemy w przyszłym sezonie, w 5. roku naszej działalności przygotować odcinek o kodzie 160. Tylko dajcie znać w komentarzu, czy będziecie mieli ochotę na ten temat posłuchać. Kolejne pytanie. Często lekarz ze szpitala wsiada do ambulansu transportowego, opuszczając swoje miejsce i stanowisko pracy swoich pacjentów. Czy istnieje tutaj jakiś przepis, który porządkuje te kwestie? Nie ma takiego żadnego przepisu, który to porządkuje. Ja bynajmniej takiego przepisu nie znam. To jest dobra po pierwsze wola lekarza i po drugie kolegi, który został ewentualnie na tym oddziale i będzie doglądał pacjentów, mówiąc kolokwialnie, na jednym oddziale i na drugim oddziale. Tam często by tylko padała kwestia ubezpieczenia tego odpowiedzialności tego lekarza. No to lekarz odpowiada, zazwyczaj są na własnej działalności gospodarczej i muszą mieć
bo są zrzeszeni w izbach lekarskich ubezpieczenie indywidualnej praktyki lekarskiej, więc to ubezpieczenie ma, a nasze ubezpieczenie też pokrywa transport nie tylko naszych pracowników, którzy są w karetce, ale tak samo i pacjenta, i osób towarzyszących, w tym właśnie tego lekarza, którego zakładamy, że to jest osoba towarzysząca od nieszczęśliwych następstw wypadków, a OC jest pokrywana odpowiedzialność cywilna z lekarza z własnej polisy, tak samo jak ratownicy medyczni, zresztą, którzy obligatoryjnie muszą mieć to ubezpieczenie, więc tak to wygląda. Jak szpitale sobie to rozwiązują, ja nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. To nie odpowiem na to pytanie w 100%. Krzysztof, jeżeli masz jakieś przemyślenia wynikające z twojej długiej, wieloletniej praktyki jako ratownik, jako koordynator twojego bydgoskiego pogotowia, no to dawaj do Białej Księgi, dopisujemy. I 4. punkt. Serdecznie pozdrawiam i gratuluję rozwoju firmy, panie Michale. Dobry i profesjonalny transport medyczny to ważna część systemu ochrony zdrowia. Zgadza się, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie, Krzysztofie. Mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś i omówimy zagadnienia z Białej Księgi. Wspaniale. Krzysztof jeszcze napisał, bardzo się cieszę i dziękuję, że poruszyli temat odmienności odznakowania ambulansów transportu medycznego, sanitarnego oraz uniformów medyków w nich jeżdżących. Te kwestie są również bardzo ważne. Już kilkakrotnie nasi koledzy, między innymi Lukas Felczer, opisywał sytuację, kiedy spotykamy ratowników medycznych, którzy mają na swoich ubraniach, kamizelkach różne rzeczy, które nie chcę powiedzieć, że one nie wyglądają ładnie i kolorowo, bo kolorowo wyglądają, ale pytanie jest takie, czy to rzeczywiście profesjonalnie wygląda, czy jest też dla nas bezpiecznie, czy jednak mamy ten ustandaryzowany przepis związany z tym, jak powinniśmy jako medycy frontalni wyglądać, również medycy, którzy pracują w ZTM-ach. No właśnie, jaki standard macie w firmie, jak ma ratownik w ZTM-ie wyglądać, czy to jest, w czym przyjdzie, tak jedzie? No nie, te ubrania, ciuchy muszą być zgodne z rozporządzeniem, wykorzystujemy rozporządzenie odnośnie umundurowania tego, które jest w PRM, oczywiście bez oznakowania PRM-u, tak czyli napisał Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale kolorystyka jest ta sama i funkcje są te same, natomiast pracujemy nad tym, żeby zmienić właśnie uniformy i umundurowanie naszych pracowników, tak żebyśmy się różnili od zespołów ratownictwa medycznego, czyli jakiś inny kolor, inny krój, powiedzmy, inne elementy, inne emblematy pokazujące zespół transportu medycznego. Myślimy nad tym i za chwilę będziemy to wprowadzali, dając dobry przykład właśnie do ministerstwa i pokazując, że można coś zrobić, żeby oni to wprowadzili odgórnie i zmienili też zarządzeniem jakimś, żeby każdy tak wyglądał w ten sposób. Kolejna sugestia, łańcuch przeżycia powinien zawierać 5 kółek, jako 4. jako docelowy transport ZTM. To jest naprawdę niesamowity komentarz od Łukasza i uważam, że to jak będziesz z panią menadżer rozmawiał, drogi Michale, to przekaż tę uwagę, bo jestem przekonany, że to jest naprawdę coś wielkiego. Warto byłoby to zapisać w nowych procedurach Europejskiej Rady Resuscytacji, przemyślenia Łukasza. Za to jestem bardzo wdzięczny i bije się w pierś pani Jagoda Nowak. Pani Jagoda zapyta, co to jest kod 160. Kod 160 to jest kod, który mamy wbity w prawo jazdy, który potwierdza nam fakt, że mamy prawo poruszać się pojazdem uprzywilejowanym w ruchu właśnie tak zwanym blue lights, czyli na sygnałach dźwiękowych i świetnych, i ten kod 160 obowiązuje w Norwegii. W Polsce wygląda to troszeczkę inaczej, ale to już może inna sytuacja. Drodzy Państwo, zachęcam do zadawania jeszcze jakichś pytań, zachęcam też do tego, żebyście się kontaktowali z Michałem. Już za moment, już za chwilkę ja fizycznie się z Michałem spotkam w Grudziądzu. Będziemy na konferencji, na sympozjum ratunkowym, które już w tym momencie jest zaplanowane między 11 a 13 czerwca. To będzie 10. naukowo-szkoleniowe sympozjum ratunkowe, gdzie będziemy obchodzić swoje 100. urodziny. Chciałem powiedzieć, urodziny 4, ale przez te 4 lata, dokładnie 6 lipca 2020 roku powstała pierwsza audycja NT Live, a teraz już tak naprawdę 100. wydanie będziemy z Państwem obchodzić, tak więc wpadnijcie do Grudziądza, ci wszyscy, którzy się zapisali i dołączyli do zespołu, uczestników. Będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo się podpiszecie na naszym banerze, bo mamy baner dla widzów i słuchaczy, nie tylko dla naszych gości, tak więc będzie mi niezmiernie miło. Michał, tak się zastanawiam, w jaki sposób można byłoby podsumować nasze dzisiejsze spotkanie.
I mam, powiem tak szczerze, mieszane uczucia, bo tych wątków, które dzisiaj padły i z Twoich ust, jako dyrektora do spraw medycznych, ratownika medycznego, rzecznika prasowego, eksperta związanego z zarządzaniem w ochronie zdrowia, jest tak dużo, że nie wiem, co znaleźć. Ale może masz w swojej głowie coś, co jeszcze nie padło, czym chciałbyś dzisiaj podsumować nasze spotkanie? To nie padło, to już padło wszystko, tylko w różnych etapach naszej rozmowy i też mi jest to ciężko jakoś podsumować, natomiast no, może w takiej pigułce, jak sobie myślałem właśnie wcześniej na zakończeniu, co chciałbym powiedzieć, na pewno chciałbym powiedzieć, żeby moim marzeniem właśnie jest to, żeby te ZTM-y się dalej rozwijały, żeby brnąć do jakiegoś takiego poziomu europejskiego, chociaż może gdzieś w połowie, żeby ustalić sobie takie te kamienie milowe, do których będziemy szli, no ale nie w pojedynkę, tylko właśnie w kooperacji jakiejś. Moim marzeniem jest też takim, żeby za chwilę ten samorząd ratowników powstał, bo on na razie w ciężkich warunkach funkcjonuje, powstaje, żeby to się rozwinęło, żebyśmy jako środowisko ratowników medycznych w końcu byli przez kogoś reprezentowani, w końcu przez kogoś słuchani, żebyśmy znowu nie musieli czekać ileś lat na jakąś taką małą, głupią zmianę, ale żeby ten samorząd ratowników medycznych mógł przepychać, mówiąc brzydko i kolokwialnie, to, co my jako środowisko ratowników chcemy. No i moim marzeniem jest to, żebyśmy się w końcu naprawdę konsolidowali, współpracowali razem ze sobą, bez względu na to, czy ja mam czerwone logo, a ty masz, Jacku, piękne, żółte, fioletowe, w trochę innym kształcie, no ale mówimy o tym samym cały czas, tak? Czy ja jestem z prywatnego, czy ty z państwowego, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli robisz dobrą robotę, to robią dalej, przekazuj tą swoją wiedzę, nie trzymaj tylko to dla siebie i tyle, no. Współpracujmy, działajmy do przodu, żebyśmy się rozwijali, tak? No nic o nas bez nas. Mhm. No właśnie, dodałeś coś bardzo ważnego, nic o was bez nas, przepraszam bardzo, bo faktycznie często jest tak, że ktoś za nas chce decydować. Padł dzisiaj wątek samorządu, padł wątek decydowania, ale bardzo często jest tak, kiedy dochodzi do sytuacji, drodzy Państwo, kiedy powinniśmy zabrać głos, kiedy powinniśmy iść i zagłosować w ogóle w małych wyborach, dużych wyborach, to jesteśmy bardzo często nieaktywni. Ktoś za nas decyduje, ktoś za nas podejmuje te kwestie. Jesteśmy w tym wszystkim bardzo pasywni. Może też warto o tym pomyśleć, kiedy będziemy chcieli wprowadzać pewne zmiany, bo jeżeli środowisko nie będzie skonsolidowane, nie będzie mówiło jednym głosem, no to będzie chyba nam trudno dochodzić do tych wniosków, do tych rzeczy, o których mówił dzisiaj Michał Winter, dochodzić szybciej, no bo nie mamy czasu, nasi pacjenci nie mają czasu, rodziny pacjentów nie mają czasu, żebyśmy tutaj konferowali z sobą długie godziny, oni potrzebują konkretnych rozwiązań na już, prawda, Michale? Zgadza się w 100% z tą, Jacku. Muszę Tobie powiedzieć, drogi Michale, że dzisiejsze spotkanie z Tobą jest również wyjątkowe pod jednym względem. Dzisiejsza audycja tak naprawdę w tej scenografii już się nigdy nie pojawi, bo od nowego sezonu tego wszystkiego, co Państwo dzisiaj widzicie, już nie będzie. Te nasze kilka lat tego, co widzicie po prawej, po lewej stronie, po prostu odchodzi do przeszłości NT Live. W piątym sezonie naszej działalności będziemy, drodzy Państwo, w zupełnie innej przestrzeni. Tak więc jeżeli to Państwa będzie interesowało, będziecie chcieli być z nami, to też odzywajcie się do nas. Bardzo się cieszę, że jeszcze rzutem na taśmę docierają do nas kolejne osoby. Katowice, pani Jonna Maluciak nas pozdrawia, bardzo się cieszę. Katowice są super fantastyczne, nie tylko, że super, że zielone, ale są tam naprawdę świetni ludzie. Ale tak jak jeszcze pozwolę sobie na koniec, zawsze o to proszę, żebyście Państwo napisali opinię na temat tego, co żeście usłyszeli przez ostatnie 4 lata, czy Wam się to podoba, może też krytycznie odnieście się do tego wszystkiego, co żeśmy robili, bo ten feedback, o którym rozmawialiśmy z Michałem Soboniem, z Marcinem Soboniem i z Aleksem Hepnerem, jest ogromnie ważny. Tak więc bardzo za to dziękuję, a Tobie, Michale, dzięki za współpracę przy tworzeniu dzisiejszego odcinka sponsorowanego i podziękuj pani menadżer za zaufanie i pozdrów swój cały zespół, wszystkich pracowników tych waszych zespołów ZTM, tych zespołów CCT, bo naprawdę robicie świetną robotę i nie zawsze ona jest w odpowiedni sposób dostrzegana w systemie polskim i nie jesteście zawsze szanowani tak, jakbyście powinni. Z mojej strony w imieniu całego zespołu Nordic Trigate i NT Live kłaniam się Wam bardzo nisko i dziękuję za Waszą pracę i za Wasze poświęcenie. Bardzo dziękuję i ja z tego miejsca pozdrowię, bo ciężko będzie mi osobiście każdego, bo mamy 1400 chyba 50 pracowników, a więc... Dalej, zaczynaj, wymieniaj. Przez te medium pozwolę sobie pozdrowić wszystkich, podziękować im za te 3 lata takiej ciężkiej walki w zespole transportu medycznego, a sam obiecuję jeszcze większą walkę o nasze dobro i naszą lepszą przyszłość. Oczywiście wspólną walkę, tak, żebyśmy byli
To było jasne, także będziemy wspólnie walczyć o naszą lepszą i dobrą przyszłość. Naszą i waszą, jak to kiedyś... Waszą. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie 21:22 to naprawdę wielka frajda. NT Live to pionier wielowymiarowego ratownictwa. Łukasz, ty zawsze nas komplementujesz. Ja mam problem w takich sytuacjach, żeby w tym momencie coś powiedzieć, a rzadko się zdarza, że ja nie wiem, co powiedzieć. Pani Ewa Kotyńska napisała bardzo budzące do pomysłów interdyscyplinarnych, świetne spotkanie i ekipa. Pani Ewo, bardzo dziękujemy. Pan Wojciech napisał dzięki. Czasami nie wiem, czy to dzięki jest takie naprawdę dziękuję, czy to po prostu dzięki wow. Dzisiaj, panie Wojciechu, od pana to dzięki, to jest dla mnie wielkie wow, tak więc bardzo fajnie. Odzywajcie się do nas, drodzy Państwo, kiedy będziemy w Grudziądzu, podejdźcie, ja zawsze staram się z Wami przywitać i powiedzieć chociażby dzień dobry i fajnie, że jesteście. Zwracajcie mi uwagę, że jesteście, machajcie do nas. Panie Mateuszu, również Panu dziękuję, a Michałowi, całej ekipie Falk Medycyna bardzo dziękuję za współpracę. Dzisiejszą audycję zrealizowała dla Państwa pani Jagoda Nowak, poprowadził ją dla Państwa Jacek Borowiak po raz 99. Było mi niezmiernie miło wszystkich zobaczyć. Michała, proszę, żeby jeszcze został troszeczkę z nami poza anteną, zrobimy sobie zdjęcie, żeby nam było miło, sympatycznie i co najważniejsze, no co, zdrowo i bezpiecznie, prawda, Michale? Tak jest, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Dobrze, drodzy Państwo, widzimy się już 11 czerwca z Grudziądza przez tak naprawdę 3 dni. 3 dni będziemy mieć relacje, będą wywiady, będą wejścia z sympozjum, z otwarcia, z zamknięcia. Będziemy się spotykać między innymi z panem profesorem Nadolnym, z całą ekipą fantastycznych ludzi, którzy już są do waszej dyspozycji. Jestem przekonany, drodzy Państwo, że to będzie naprawdę świetny czas. Pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.